Siemanko, witam wszystkich serdecznie w Pauper Dojo w naszym kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj już bez żadnych problemów technicznych uda się nam ten trening przeprowadzić, że dobrze nas słychać. Widziałem, że jest Piotr, Franek, z nami jest pan doktor. Siemanko panowie, jeżeli ktoś jest jeszcze, to można się śmiało witać. Jeżeli byłoby coś słabo słychać, to dawajcie znać, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. A dzisiaj trening, no bo zbliżają się różne turnieje, więc trzeba trochę pograć na tym modo. Moim gościem zaś zawodnik pochodzący z Tychów, trenujący w Katowicach i Gliwicach, dobrze wam znany, z różnych fantastycznych czapek, które zakłada na turnieje, zwycięzca turnieju Pauper w Spodku, czyli protoplasty turniejów Common Magic, czyli oczywiście Łukasz Kowalewski. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie w Pauper Dojo. Cześć. Cześć wszystkim w internetach, którzy oglądacie tego streamka. Dobrze, że jesteś. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Miałeś być już gościem wcześniej, już dawno, ale przesunął się trochę ten odcinek. Miałeś być w naszym turnieju noworocznym, więc cieszę się, że dzisiaj się udało i że dzisiaj pogramy. No i tak jak powiedziałem, jesteś myślę dość dobrze znanym graczem w community, właśnie między innymi też ze względu na fajne czapki, które zakładasz na turnieje. Grasz Nie też mam już przy od sobie dawna. Nie masz przy sobie? No, ale myślę, że jeżeli będziemy robić jakąś krótką przerwę, to uda się ten mankament techniczny nadrobić i... Koniecznie przyda się czapka, albo może nawet parę, bo chyba masz ich nawet więcej niż jedną. No i słuchaj, tak, jesteś znany z tego, że pilotujesz to zasady czarne deki, przynajmniej jak ja na ciebie trafiliśmy na siebie 2 razy, grałeś Gardensami też w różnych odmianach, można powiedzieć. Powiedz mi właśnie, czy to dobrze oceniam, że takie jest twoje zamiłowanie magicowe, właśnie czarny kolor? Wiesz co, ogólnie jeśli kolor, to chyba jednak bardziej to będzie niebieski, niestety, jak chyba większość takich graczy, którzy już trochę w Polsce grają, mam wrażenie, że mamy taką tendencję do grania kontrolnymi dekami, do grania niebieskim wśród Polaków, jak gdzieś tam kiedyś, zanim zacząłem grać Paupera, tak częściej grałem bardzo dużo Moderna Legacy, no i mam wrażenie, że większość graczy Moderna Legacy to są właśnie gracze, którzy preferują niebieski. Ja faktycznie największe pauperowe sukcesy miałem grając Gardensami. Miałem taki jeden sezon, gdzie udało mi się wejść w ten deck jeszcze zanim ludzie zauważyli, że on jest naprawdę dobry. To były czasy, kiedy w mecie były Glittersy, Kuldota, Affinity i Terror. I to była taka czołówka mety. I w tamtym czasie te BG Gardensy miały, no, to po prostu antymeta deck. On wygrywał z każdym z tych matchupów i to tak solidnie. To były chyba czasy, kiedy udało ci się wygrać największy turniej w Szczecinie. Ja dobrze pamiętam, że to były biedaki na dopalaczach, taki naprawdę wypasiony. Tam też było kilkadziesiąt osób, nie wiem, czy nie pod 60, 70 i wtedy właśnie wygrałeś Gardensami. Tak, to był właśnie ten pik, moim zdaniem, kiedy ten deck był bardzo dobry. Później, bo to się działo gdzieś w sierpniu, we wrześniu, coś takiego i parę miesięcy później właśnie był Gedon w Rzymie i do tego czasu ludzie się już skapnęli, że Gardensy są niezłe i Gardensy były chyba top 1 albo drugim najbardziej popularnym deckiem. Ale to przez jakiś czas też był taki mocny sleeper w mecie, dlatego, że Gardensy nie miały swojej kategorii na Goldfishu. I one po prostu na pierwszej stronie Goldfisha się nie wyświetlały, więc były całkiem tam mocno grane w ligach, challenge'ach, ale nie były sklasyfikowane w tych, wiesz, top 5 najmocniejszych decków wedle Goldfisha. Tak, to prawda. My też znaliśmy Gardensy, nazwijmy to my, czyli w warszawskim community, bo tutaj Grzegorz Jezior-Jezierski też je mocno cisnął, różne odmiany swoje. Tak przynajmniej ja go kojarzyłem, że to on nam to wprowadził, a jak się szukało tego, czy na Goldfishu, to nie było, więc chwilę w cieniu te Gardensy na pewno rządziły. No ale dobra, jak powiedziałeś niebieski, to też Skóra od razu się odezwał, jest z nami na czacie, siemanko Skóra, też kapslokiem niebieski, to na pewno jest jego kolor.
Ale To jest akurat, to jest ciekawy temat, bo jak zaczynałem grać w Paupera, to grałem głównie wróżkami. Jeszcze w czasach, kiedy we wróżkach grał Delver, był tylko jeden ninja, był Daze, Gash, Gitaxian Probe w formacie, Gitaxian Probe nawet jakoś specjalnie nie grał, ale Daze, Gash, Foil, Mono wróżki to był czas, kiedy ja właśnie grałem tym deckiem. Później się przerzuciłem trochę na UB wróżki, później grałem Kuldotą i mój taki chyba najbardziej dumny wynik w Pauperze, zabrakło mi tam 1 punktu, żeby wejść do top 8 na Gedonie, byłem 13, był właśnie Kuldotą, w czasach, kiedy jeszcze Swiftspirka była w formacie. Bo tak się chyba w ogóle poznaliśmy. Pamiętam, że chyba Radomir do mnie napisał, że wybiera się właśnie taki zawodnik z Katowic od niego, zapomniał deku i czy ktoś mu nie pożyczy. I ja pamiętam, że ci pożyczyłem wtedy Kuldotę, się spotkaliśmy też na paprykarzu. Pamiętam, że odwdzięczyłeś się 4-pakiem piwka. No i tak się chyba poznaliśmy, że zagrałeś Kuldotą. Wtedy jeszcze ze Swiftspirką, zgadza się. Tak, to też był dobry deczek, też go bardzo lubiłem. Tak jest. Przypomniałeś mi tę sytuację faktycznie. Wielkie dzięki, że wtedy mi pożyczyłeś talię. Drogę też zawsze. Jak jest okazja, to można. No dobra. Przechodząc trochę do dzisiejszego odcinka, chciałem Cię w takim razie zapytać, te Gardensy masterowałeś je w różnych odmianach i co się z nimi dzieje teraz? Jakie oceniasz, na ile da się nim coś ugrać? No Gedon wygrały ostatnio. Nie mam pojęcia. To generalnie, to jak dzisiaj gramy, to ten trening jest dla was, ale jest też dla mnie. Jest też dla mnie, dlatego że ja nie grałem Paupera jakieś 2-3 miesiące i tak naprawdę taki research tego, o czym będziemy dzisiaj grać, zrobiłem dzisiaj. Więc zajrzałem do tego, co gra w mecie, zajrzałem do tej tier listy, która była ostatnio na naszym Discordowym kanale poruszana dość szeroko. Zobaczyłem, że w czołówce są w sumie 4 deki, czyli Madness, Burn, można je w sumie wrzucić gdzieś do jednego worka, bo są podobne, jeżeli chodzi o strategię, jaką wykonują. Wróżki i co tam jeszcze było? Terror. Terror jest chyba teraz całkiem niezłym dekiem. Więc zastanawiałem się, jak przygotować Gardensy, żeby mieć do przodu z tymi dekami. I tak jak budowałem ten deck i gdzieś tam sobie go testowałem, wydawało mi się, że przede wszystkim w tym spisie Gardensów, to jest spis, który Dobra, ja go pokażę właśnie, już w tym momencie go przełączam, więc tak, już ludzie widzą, to jest te Gardensy, no takie właśnie, no prawie że klasyczne można powiedzieć, tak, czy ten zielony więcej w mainie właśnie, na przykład Avenging Hunter, czy w sideboardzie. Proszę, propos klasycznych Gardensów, to ja bym powiedział, że bardziej coś takiego to są klasyczne Gardensy. Bez Pact Dola, bez takiej dużej ilości. Tutaj jeszcze ten spis jeszcze gra familiarami. To jest coś, czym grałem już jakiś czas temu. Ale te Pact-Dolowe Gardensy to jest ewolucja, która poszła od strony tego, co się podziało na Gedonie. Czyli gramy Pact-Dol Terrorem, który jest dobrym finisherem. Historycznie Gardensy jako swojego finishera, co to jest w ogóle za deck? Może zróbmy sobie taki krok wstecz. To jest kontrolny deck, który bardzo dobrze kontroluje boarda. Mało co go prześciga, jeżeli chodzi o budowanie kart Advantage i zazwyczaj jesteś w stanie wyczyścić boarda, wrzucić jakiś threat, którym domykasz gierkę. To jest twój game plan. I dobrze sobie radzisz przeciwko taliom, które polegają na tym, żeby budować tego boarda. Więc takie matchupy jak elfy, ściany, co jeszcze, jakieś White Winnie, Boros, jak jeszcze kiedyś grał Boros, nie wiem czy teraz gra, może gra, to były historycznie całkiem niezłe matchupy, z tym, że z Borosem trzeba było zawsze uważać, bo on miał zawsze ten plan, żeby cię trochę dziabnąć, dopalić z ręki, ale generalnie tak. Dodatkowo... No pamiętam, że też Gardensy miały też dużo poświęcania, był moment, gdzie grały Doryki, czy grały po prostu Chainers Edicty, więc tak samo te wszystkie nawet duże jakieś bogle, heroiki, no wszystko to również słabo miało na Gardensy.
Tak. Od jakiegoś czasu Gardensy przestały grać taką dużą ilością poświęcania, przez to, że pojawił się Chrysalis w formacie i poświęcanie poza tym gościem, który każe poświęcać najmocniejszego stwora. Jego mam chyba tutaj w sajdzie. Tak. Extract the Confession? Nie. Accursed Marauder. Accursed Marauder, że nie tokenowego stwora każe poświęcić. Okej. Tak. I Extract the Confession. To Chainery i Tightening Blade generalnie zaczęły powoli znikać z Gardensów, przez to, że pojawił się Chrysalis. I Extract the Confession też nie kojarzę, żeby grało gdzieś w mainie, więc ten matchup z boglami przez jakiś czas był nawet słaby. Potem zaczął popularyzować się tech grania Toxin analizą, gdzie najpierw Affinity zaczęło tym grać, Jund Wildfire. Jest to dużo lepsze combo z Krarkla Shamanem niż z Racami, bo Racy wymagają aż 5 many, żeby to aktywować, ale z Racy, jeżeli dostaną tą analizę, potrafią zgainować nam ogromne ilości życia. To jest play, który przeciwko agresywnym dekom nieraz domyka nam grę. I o czym my tu? Gardensy w wersji Golgari te z czasów Paupergedonu. Przede wszystkim moim zdaniem najważniejszy dodatek w tej talii to Familiar. Ta karta pozwala nam wrzucić typka, który blokuje latające stwory i jest jakimś klokiem. I to takim szybkim, bo jesteśmy w stanie go nieraz wrzucić w drugiej turze, czasami jesteśmy w stanie wrzucić w drugiej turze 2 i takie talie jak Storm, wszystkie takie combo talie, które nie za bardzo polegają na boardzie, gdzie my tego planu nie jesteśmy w stanie kontrolować, historycznie były kiepskim matchupem dla Gardensów. Najlepsze, co mogliśmy zrobić, to w 4. turze wrzucić Huntera i modlić się, że to wystarczy, żeby domknąć z tego punktu grę w 3 tury, czy tam 2. A z Familiarem, którego jesteśmy w stanie wrzucić w drugiej turze, te plany się zmieniają. Poza tym, że on jest w ogóle bardzo dobrą kartą. Tutaj gra jeszcze Pagdol Terror, który jest bardzo dobry do domykania gier przeciwko agrodekom właśnie. I wydaje mi się, że właśnie w tej chwili w mecie, w której jest bardzo dużo Berna, Madnessa, ta karta jest kluczowa i to byłby spis, w którym bym szedł. I tak jak zacząłem go sobie testować, przede wszystkim nie gramy już Hunterem, bo nie mamy na niego miejsca przez to, że zaczynaliśmy grać Terrorem i jesteśmy trochę bardziej artefaktyczni. Tak widzę to, że generalnie ten zielony robi się strasznie klanki. Nie mamy już Deadly Disputów, tak, którymi graliśmy kiedyś, żeby się fiksować. Ścięliśmy trolle i taplandowy mana base, po prostu nie możemy sobie to pozwolić na to, żeby grać trollami w 3 sztukach i jakimś jednym dualem, którego możemy pofeczować. I jeszcze taki plan sideboardowy, gdzie gralibyśmy na przykład 2 Huntery i 3 Widery i to jest that's it, wydaje mi się, że całkiem spoko, ale już na przykład te łupki wydają mi się dziwne. Ciężko nam je będzie wrzucić w drugiej turze, musimy mieć dokładnie Garden i jeszcze do tego coś, żeby poświęcić Bargaina. Jeżeli mieliśmy Garden, no to wiadomo, możemy poświęcić Planta, nie? Ale w jakichś późniejszych etapach gry to jest coraz bardziej problematyczne. No i zauważyłem, że jest też taki spis, który w ogóle nie gra Gardensami, ściął je kompletnie, zamiast tego gramy pakiet innych landów, gramy Darksteel Citadele, co jest ciekawe, jako kolejny artefaktyczny land, który pompuje Familiara i ma synergię z resztą deku. I to jest ewolucja spisu, który właśnie wam pokazuję, którym grał Krzysiek Siwek i wygrał ligę w Krakowie. Nie jestem pewien, w jakim sklepie. Wielkie pozdrowienia dla Krzyśka. Dzięki, że tą listę mi podesłałeś. Będziemy właśnie nią grać. Ja ją troszkę potwikowałem, troszkę bardziej pod siebie. Przyjąłem założenie, że jak Krzysiek nią wygrał, to musi być co najmniej dobra. Więc zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Co my tu mamy? Czyli powiedz, czyli to jest ten deck, którym będziesz dzisiaj grał, tak? Czyli nazwijmy to Mono Black, Pagdol Terror, Gardensy bez Gardensów, ale czarna kontrola, staramy się trzymać stół, wrócić finishera, jak wcześniej Familiar nas do tego celu zbliży, to dobrze.
taki jest plan. Widzę też Titan Blade'a, czyli mamy artefakt, który synergizuje się z Pact Dol Terrorem właśnie i z Familiarem. Jest na poświęcenie. I co jeszcze? Tak, tutaj ten plan pójścia w Fama jak najszybciej jest zmaksymalizowany. Gramy aż 3 fontanny. Gramy 2 mainowe Nihil Spellbomby i 2 Buczuka Bogi, więc w mainie mamy aż 4 karty, które usuwają Grave'a, co jest całkiem sympatyczne, na Madnessa ze Sneaky Snackerami, na Terrora, którego możemy bardzo skutecznie tym spowolnić. Gramy dalej 2 Snuff Outy. Nie mam pojęcia, jak dobre są w tej chwili w formacie, pewno zależy, jak często trafiamy na Berna, ale na przykład na Wróżki i Terrora to jest rewelacyjna karta, jest bonkers. Co my tam mamy w sidzie? I tutaj się robi ciekawie. Nie mamy Weatherów i nie mamy Huntera. Zastanawiałem się nawet, miałem taką pokusę, czy może jakoś nie spróbować wrzucić tego Huntera do side'u, bo to jest karta klucz w matchupie takim jak Mirror. Bo w Mirrorze to tak naprawdę wszystkie nasze wincony poza Szczurami i Titan Blade'em tutaj nie za bardzo mają znaczenie, bo czego byśmy nie wrzucili, to może ten spis, bo on gra trochę mniej remowalu niż klasyczne Gardensy, może ten spis aż tak nie działa, ale zazwyczaj jak graliśmy Mirrora w Gardensach, to ten matchup rozgrywał się dookoła inicjatywy, Titan Blade'ów i czasem zdobycia dużej ilości życia i dobicia przeciwnika kryptratsami. Bywał trochę dicey pod kątem tego, kto dobrał więcej fontan i hunterów, ale miał też sporo przestrzeni, żeby ograć, jak ktoś wiedział lepiej, jak go grać. No i nie mamy tej inicjatywy w sidzie. Kusiło mnie, żeby jakoś spróbować dosplaszować tutaj zielone, ale stwierdziłem, że na takie grindy matchupy dorzucę po prostu Torcha i zobaczymy, jak to będzie banglać na jakiegoś Wildfire'a, czy może na Mirrora, jeżeli będziemy grać na Mono Blacka, czy coś takiego. Więc jest Torch, jest Torn na grindy matchupy i na Terrora. Na Terrora to też jest bardzo dobra karta, bo on wymienia się z Terrorem i jak jesteśmy w stanie go posadzić, to ten card advantage nam domyka gry. Drowning Sorrow, klasyka, Crypt Incursion. To jest odpowiednik Weather the Storma, którym niestety musimy grać. A ta karta to jest hit or miss w moim doświadczeniu. Potrafi... Będę chciał pokazać, nie wiem, na wierzch, bo się tak nie Aha, okej, bo ja aż... Dobra. Tak, ja najeżdżam mychą, ale to się nie dzieje, jak szoruję okno. Zgadza się. Czyli tak, jest to instant, który exiluje wszystkie creature cards z graveyardu konkretnego i zyskujemy 3 życia za każdą kartę wyexilowaną w ten sposób. No rzeczywiście, nie mając zielonego, nie mając dostępu do Weather the Storma, trzeba czymś to zastąpić, zwłaszcza, że teraz cały czas dużo jest tego Berna zarówno w wersji zwykłej, jak i pingerowej, w wersji Madnessowej Monoreda, no i Madness, czy Rakdos Madnessa. Więc tego palenia będzie sporo. Tak przewiduję, że na jakiś deczek trafimy tego typu. Zobaczymy, może ktoś będzie wręcz na ciebie polował teraz. Też taka tradycja dobra trochę. Zobaczymy. Ale są i campfire'y, widzę na to. Są campfire'y też. W tym sideboardzie chyba jak zacząłem tweakować, ten spis był 1 albo 0, nie pamiętam. Ja całkiem lubię tą kartę. Jak jesteśmy w stanie wrzucić na stół, na jakiegoś Madnessa to jest szczególnie dobra karta. Na Berna może nie aż tak, ale Madness przez to ile on ma dociągu, discardu, jak mieli ten swój deck, to takie dodawanie sobie 2-4 życia co turę skutecznie go stopuje, bo to jest często klok, który on nam zadaje. Robi to bardzo konsystentnie, dobiera, jakby nie zacina się zazwyczaj, ale ten damage output poza takimi pojedynczymi spajkami też nie jest aż taki duży, więc to 4 plus jakiś lębasik, plus inkursja, którą gramy, robi robotę. Poza tym jest dodatkowa spellbomba, 2 duresy na Terrora, może jakieś mirrory. Zastanawiam się, czy to jest dobra karta na wróżki. Jestem bardzo ciekaw, co nasz wróżkowy ekspert powie w tej sprawie. Mi się wydaje, że nie i nie grasz nią na wróżki, ale wydaje mi się.
nie mam silnego zdania w tej materii. Ja bym oceniał, że Duress na wróżki specjalnie nie jest taki mocny, tak bym obstawiał, ale może zaraz Skóra nam napisze. Może bym widział, że ta karta ci pomoże na przykład na, nie wiem, High Tide'a, na jakieś właśnie combo deki, na Five Land Spy'a, czy no, że okej, no jakby Duress powinien być, czy 2 sztuki, czy może nawet więcej by się udało zmieścić. Myślę, że będziesz potrzebował tej karty. Tutaj w międzyczasie King MTG zapytał, czy jest troll w spisie, znaczy, że może nie być dobrej jakości, nie widać, nie ma trolla w spisie, tutaj gramy bez trolla, tak. Nie ma trolla. Ale gramy jeszcze, jedna karta w sideboardzie, o której nie powiedziałeś, chyba Contaminated Ground, gramy przeciwko Ponzie, Chyba tak. Chyba głównie Ponzie, tak, bo na samą rampę chyba masz całkiem nieźle, czy nie? Czy też nawet na rampę byś to grał? Rampę, czyli co? W sensie, że też potwory? jest grulowe potwory bez niszczenia landu. Bez pązy. Generalnie nie mam pojęcia, jak ten spis. Myślę, że 2 analizy i 3 kryptracy mogą trochę popędzać ten matchup do przodu, ale Gardensy od jakiegoś czasu miały dość słabo na potwory, bo oni po prostu wyrzucają potwora za potworem, są lepsi w wrzucaniu inicjatywy na stół i utrzymywaniu, bo robią board przed nami i nam ciężko jest usuwać wszystkie stwory, które oni wrzucają, więc generalnie ten matchup kiedyś był bardzo dobry, a zrobił się bardzo słaby od MH3. Chyba grałbym, na pewno bym spróbował, nie mam pojęcia, bo nie grałem tą kartą nigdy, więc jestem ciekaw, potrenujmy. Zobaczymy, może będzie dzisiaj okazja. Zobaczymy. Tutaj jeszcze King MTG mówi, że Cottage można znaleźć trolle. No można oczywiście, tak. Ale pytanie właśnie, czy tutaj no jest konieczność poświęcać to miejsce na takiego trolla, który i pod Spinning Darkness się przyda, i pod może Titan Blade, ale no tutaj autor tego trolla nie zmieścił. Już i tak 19 landów to nie jest jakoś dużo, Gardensy potrafiły i 20 i 21 nawet mieścić chyba, więc... Czasami 18. Ale wtedy za to miały ze 3 trolle, tak, albo 2 trolle. Tak. Taki staple od jakiegoś czasu to 18 landów i 3 trolle. Okej, no dokładnie. W międzyczasie też widzę, dołączył do nas Łukasz. Cieszę się, że wbiłeś i że też tak nie patrząc, kto będzie dzisiaj. Witamy Cię, witamy. Pozdro dla Łukasza, Team Różowych Czapek. Team Różowych Czapek, dokładnie, różowych słoni. Dobra, Łukasz, to takie pytanie na koniec. Możemy już szukać przeciwnika, czyli tak, jakich deków możemy się spodziewać? No na pewno teraz właśnie dużo Berna, Mono Terror, może też jakaś apka w sumie. Na co byś chciał trafić, na co byś nie chciał trafić? Szczerze? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Historycznie Terror był całkiem dobrym matchupem, ale to też jest taki hit or miss. Ten deck potrafi się wysypać na stół w 3. turze, potrafi się totalnie zaciąć, zależnie od tego, jak dobierze i zroluje sobie karty. Dobra, wygraliśmy rzut kostką. Mamy już pierwszego przeciwnika. Mamy bardzo dobre rozdanie, to jest Obvious Keep. Nice. Mamy Familiara w 2. turze. Fanatical Offering. No jest Wygląda to dobrze. Chyba rzeczywiście Wygląda to dobrze. W porządku ręka. Zaczniemy od Volta. Tutaj jak gram tym spisem z Voltami, to w pierwszej grze bezpiecznie się czuję zagrywając w Ocht. Prawdopodobnie gramy na awkę, ale zobaczymy, co to może być. Może być jakiś Jeskai jeszcze, a tutaj tak jak mówiłeś, w 2. turze 2 familiary. Tak, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Mamy na dzień dobry Kloka. Tak. Wygląda to bardziej jednak jak awka. Tak, Grixis Affinity chyba zdiskardowane, to Toxin Analysis wskazuje na kolory. Enforcer w grobie to są dobre wieści. To nam trochę mówi o
ręce przeciwnika. To znaczy, że ma inne karty, których potrzebował, żeby móc coś wyrzucić na stół. Skoro Enforcer jest generalnie bardzo dobrą kartą w deku, więc ciekawe, że akurat go zdecydował się wyrzucić. Czy pozbędziesz się go Bojuką właśnie? Chyba nie. Jeszcze Chyba nie. nie. Myślę, że najpierw zaatakujemy jak dobry gracz Magicka. No, takie 2 familiary to nie jest zły krok. Nie ma galwaników, nie sprzątać ich. A jest dociąć, dużo miejsca można poprawić ten. Spoko, dajcie mi chwilę, ja spróbuję. Po prostu przekręcimy w prawo. Nie musimy nic robić. My teraz dyktujemy tempo w tym rozdaniu, więc możemy po prostu podcast za 2 many. Możemy po prostu przekręcać w prawo i Dobra. Ja powiększę trochę ekran. Łukasz, czy ty możesz trochę czat swój rzeczywiście jednak dać w lewo, żeby przesunąć, że tak powiem, stół? Jego nadal nie będzie widać. Jego nadal nie będzie widać chyba, ale za to będzie... O, dobra, jest git. Jest git, tak? Jeszcze Chyba trochę jest mogę. teraz... No, dobrze. Wydaje mi się, że dobrze widać. Jeżeli czat mówi, że lepiej, teraz napiszcie. Okej. Teraz mamy parę opcji, bo możemy poklinić, w którą stronę w ogóle dobieramy. Wydaje mi się, że po prostu wyrzucamy Gasta, trzymamy Offeringa i przekręcamy w prawo. Może to jest moment, w którym dorzucimy też tego Bojuka Boga, żeby mieć więcej many w kolejnej turze. Kusi mnie też, tutaj ten sequencing jest ciekawy, bo kusi mnie zagranie Gasta, zagranie Offeringa w mapę, żeby zobaczyć, czy nie dobierzemy innego landa. Ale może tą mapę możemy jeszcze zostawić, może się przyda. To nie jak duże value ma ta Bojuka w Enforcera teraz. Wolałbym najpierw coś sprzątnąć. Zagramy tą Bojukę po prostu. Myślę, że to jest play, po który pójdziemy. W ten sposób jesteśmy w stanie wrzucić Gasta i trzymać Offeringa, żeby coś sprzątnąć, na przykład familiara naszego przeciwnika. Tak, nie jestem pewien, czy to jest najlepsza linia tutaj, ale trzeba jakąś wybrać. To, czego bym się obawiał, to jest familiar, o którym mówiłeś, czyli rzeczywiście przyda się go sprzątnąć, żeby otworzyć drogę naszym familiarom. Chyba teraz znowu Awka gra Kenku, więc możemy się spodziewać Kenku, to też nie byłoby coś miłego. Zastanawiam się, czy rzucić Insighta, czy analizę. Chyba zrzucę analizę. Czuję, że wolę mieć trochę więcej drawu, a w tej chwili jesteśmy w pozycji, w której... Jeszcze jeden. Nie tylko my mamy fajnie. Okej, sprzątniemy Fama. Dobra. Zrzucimy Spinning Darkness. Mamy Gasta w grobie. Jest ok. Czy będziesz teraz odpalał mapy? Jest szansa, że familiary urosną dość mocno? Jeśli przeciwnik się z nami wymieni, to prawdopodobnie mam 1, 2, 3, 4, 5. Tak, weźmiemy 2 karty i wrzucę Fama jeszcze raz. Idziemy na maksymalnie agresywny play. No dobra. W międzyczasie dołączył Franek, pomsta się Manko, Franek. Cześć Franek, pozdrawiam.
No to właśnie przeczucie, że w tej partii, mając tak agresywne rozdanie, powinniśmy docisnąć pedał gazu do podłogi i próbować jak najszybciej zajechać naszego przeciwnika. Zarówno my, jak i Awka dobrze grindujemy, ale tutaj tempo jest po naszej stronie. I to jest właśnie to, co familiar w tej talii zmienia tak bardzo, że mamy ten plan wyrzucenia 2 familiarów w drugiej turze i ciśnięcia przeciwnika w bezlitosny sposób. Tak, to co się właśnie tu wydarzyło, no pokazuje, jak bezlitośnie potrafi właśnie taki familiar teoretycznie 2 na 1, ale od drugiej tury 2 sztuki po prostu no, jest przeciwnik już na 6 życiach. Jest i Churchman z nami, siemanko Churchman. Franek pyta, znaczy mówi, że bez problemów technicznych, tak, dzisiaj wszystko się udało, to prawda, choć dzieci uśpione 20:57, to też tu było blisko. Myślę, czy nie zagrać Insighta teraz jeszcze. Nie ma za bardzo powodu, żeby go trzymać dłużej. Może będziemy mieli jakiegoś one dropa, Nihil Spellbombę na przykład, która by ściągnęła jego. Czy ja już grałem Landa? Mam pusty czat tutaj. Chyba tak. Mam przeczucie, że już grałem. Ale myślę, że zagramy Insighta teraz i weźmiemy Blada. Franek mówi, że nie grałeś Landa. Nie grałem. Franek ma rację, dzięki Franek. Tak, mamy Castdowna i Lembasa. Ja może potrzymam sobie tego Castdowna. Nic nie musimy robić. Okej. Bargain. Może powinienem zagrać tego Lembasa jednak, jak to teraz myślę. No już poszedłem turę dalej. Chyba tak, faktycznie. Mamy dużo many i moglibyśmy go zagrać w kolejnej turze bez problemu, ale skoro gramy tempo, to najgorsze, co się może stać, to faktycznie boli. Hopefully przeciwnik nie ma też jak pozbyć się familiarów. No będziemy zrzucać chyba Lembasa po prostu. Tak, przeciwnik Czyli jednak ma. do swoich remowali, ale Może nie ma drugiego. Tak, nie jest zła sytuacja, tak oceniam. No, jest bardzo w porządku. Zastanawiam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, on już dobrał. To nie ma znaczenia. Mogłem w odpowiedzi na draw sprzątnąć tego familiara, bo i tak będziemy to robić, a nie chcielibyśmy dać mu prostszego celu do bargaina albo innego dispute efektu. Leci Wellspring. Będziemy mieli przekręt za 3. Strata tego Insighta trochę boli. No, to prawda. No, pozbawił nas właśnie Insighta i jednego familiara w grobie. No, ale cóż. Co my tu dobierzemy? Tighting Blade. Nie jest to zła karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz widzę, że nie powinienem tego robić, bo chyba powinienem trzymać 4 mana, żeby móc poświęcić fontannę i cofnąć familiara w odpowiedzi na Bujuka Boga albo kolejną spellbombę. Ta karta jest teraz kluczowa. Ale Never Punished. Dobraliśmy Landa. Mamy 4 mana. Tak miało być. Dokładnie tak. No, Awka chyba teraz nie gra Bojuki, no ale to prawda, że 2 bomby w mainie, 3 też potrafi grać. No Mr. Kawka komentuje, że popalone te gardensy.
No dzisiaj gramy właśnie taki Mono Black Pagdol Terror. Zobaczymy, jak to się ma. Okej, on teraz będzie miał Richa w mojej turze. O, jestem zdziwiony. Myślałem, że zostawi go do bloku. A może zapomniał, że nie trafi twojego familiara? Dziwne. Ciekawe. Pozbycie się tego Shambling-Gasta nie... Może ma jeszcze jednego, ale nie grał Landa chyba. Czemu ja nie widzę czatu? Halo. Show Game Log. Nie, wyłączam wszystko. Okej. Wczoraj i dziś jestem w tej samej koszulce. No, to nie jest prawda po prostu. To jest moje kimono dojo. Ja to zakładam tylko do dojo. Wczoraj byłem w koszulce, to nie jest koszulka. To są pomówienia. Sensei ma ileś tych koszulek. Mamy Witch Cottage, który nie za wiele teraz robi. Odpalimy mapę. Okej. Insighta nie chcemy wrzucić do grobu. 4, 5. Pytanie, czy chcę... Bo mamy dwie opcje. Albo Tak. możemy skraftować Titan Blade'a. Myślę, że skraftujemy tego Titan Blade'a ponad trzymanie man na Bojuka Boga. Dlatego, że na przeciwnik musi mieć removal na familiara, którego obviously nie ma, i do tego jeszcze exile, żeby się go pozbyć, zagrać dookoła tej fontanny. A jeżeli się go pozbędzie, to ten Titan Blade i tak zostawia kloka na 2 tury, co jest w tej sytuacji niezłym zegarem. Tak, też mi się wydaje, że to jest dobre zagranie. Jakby to była inna kreatura, właśnie nie wiem, familiar, to bym się wahał, ale takiego Shambling-Gasta chyba możemy wyegzailować. Mamy Eviscerator Insighta na górze, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insight flashbackuje się za ten. Możemy sobie pozwolić na to, żeby nie grać landa, bo mamy manę, żeby zagrać Insighta i sflashbackować go od razu. Gdybyśmy mieli 6 landów, to dograłbym tego Insight, tego cottage'a, ale tak możemy go podtrzymać dla value. No i dobra, i zobaczmy, co myśli przeciwnik. Jest na 2 życiach, na 3 karty. Jasne, że może wrzucić jakiegoś Myra, Reconers Bergen i jeszcze się trochę podleczyć, ale No tutaj ten cel jest blisko. Opcje są w jego przypadku. Ten deck potrafi wychodzić z niezłej dupy i nie zdziwiłbym się, gdyby wyrzucił na przykład 2. Okej. No jest w stanie zabić naszego familiara teraz, natomiast dalej Titan Blade robi robotę, kończy grę. Szybko. Nie zabił go nam teraz, więc to będzie może idealny cel w takim razie Insight. Tak, dokładnie. Cenię go z fontanny szybkie. Zobaczymy. Myślę, że wrzucimy go na górę cottage'em i poświęcimy Vault of Whispers Insighta, dobierzemy 2 karty i będziemy mieli jeszcze raz familiara. Więc chyba pójdziemy w ten play. Co on poświęcił? Landa? To dziwne. Nie, mapę albo jakiś token. Dobra. I ten cottage się nam teraz opłacił bardzo. Już wrzucimy sobie chłopczyka na górę. Poświęcę Treasure jest gorszy niż Land. Chyba tak. O, i szczury. No to chyba kończymy. Yep. Dobraliśmy Lethal. Okej. Jak się sajdować na ten matchup? Wydaje mi się, że Torny mogą być dobre na niego. Torch może być dobry. Crypt Incursion. Non-token creature. Maraudery są ok.
generalnie Kenku nas boli bardzo w tym matchupie. To jest kluczowa karta po stronie naszego przeciwnika. Nie mamy zbyt wielu odpowiedzi, od kiedy nie gramy chainerami, a nawet jak graliśmy Sacrifice'em, to nie było jakieś super dobre. Nihil Spellbomb jest bardzo dobrą kartą. To Crypt Incursion trochę kusi, ale to chyba jest greedy opcja, mi się wydaje. Wydaje mi się, że nie będzie miał wielu, że teraz ma oczywiście 4 mery, 4 familiary, Krarklan, szamany, które chyba wyrzuci, no bo nie wiem, czy są potrzebne przeciwko tobie, więc taki Kenku, jeżeli on w tym spisie gra, nie zobaczyliśmy go, ale jeżeli by takiego Kenku wrzucił, to rozumiem, że tylko Titan Blade się pozbędzie tego ożywionego landa. Tak. To jest prawda. A co robi Contaminated Land? To nie pozbawi go kanterków, nie? To nie jest... Zmieni go w Swampa. Ale będzie cały czas niezniszczalny? Chyba tak. Chociaż not sure. Nawet jeśli to No słabe dobra. to. Ale czat może by nam... Wydaje mi się to strasznie łąki zagranie. Już chyba wolałbym grać z tymi Marauderami. I może to jest nawet opcja. Chciałbym Darknessa tutaj, bo z Zegartyka zastanawiamy się, co można by jeszcze ściąć. Snowouty są trochę ok, czasami ściągnę tego Myra, myślę, że możemy ściąć jednego. Robią przestrzeń pod Titan Blade'a. Na pewno chcemy Spellbombę. Te 2 torny są spoko, Torch jest spoko. Czy Channeling Gusty się tutaj wydają ok przeciwko familiarom, ale to tyle? Myślę, że możemy, że albo to, albo zastanawiam się, czy nie ściąć terrorów, bo giną od każdego remowalu naszego przeciwnika. Może zetniemy tak i zobaczymy jak to pójdzie po jednej z tych kart. Te Shambling Gusty też nie są takie złe, bo one ściągają szamana, rampią nas, zabijają familiary. No dobra, tam 15 sekund ci zostało tylko, ci przypomnę. Może jeszcze wrzucę jednego Duresa zamiast jednego Shambling Gusta. Kusi drugi Dures. Dobra, zobaczmy jak to pójdzie teraz. Nie jestem pewien, czy te Maraudery to jest play. Musiałbym też zajrzeć, jak wyglądają listy Affinity, czy oni grają dużą ilością tych Kenku teraz, czy mają może jednego w 75. Tak, to raczej jednego bym się spodziewał właśnie. Albo oni mulą, my jesteśmy na draw. To nie jest rewelacyjna ręka, ale mamy draw, mamy landy, czego chcieć więcej. Jest co robić, pierwsza, druga, trzecia tura. Nasz przeciwnik kipnął 6. Właśnie to była chyba też przewaga Gardensów, takich z zielonym, że przeciwko awce miały spele antyartefaktyczne, czy to były te ufy, czy jakieś deglemery, dokładnie. Sam czarny chyba tego artefakt hejtu za dużo nie ma. I teraz zrobiłem, patrzę jak na zegar, na ile mogę sobie pozwolić na gadanie, zrobiłem takiego mikroplaya. W pierwszej grze bezpiecznie zagrałem sobie w pierwszej turze Volta, w tej zacząłem od Swampa, dlatego że gdybym dograł Fama, to i tak mogłem go zagrać w drugiej turze, dogrywając Volta w drugiej, ale tak zagraliśmy dookoła jakiegoś Artifact Destruction, które mogłoby nam ściągnąć. I ten Artifact Destruction w Volta, którego wyrzuciliśmy w pierwszej turze, jest mega bolesny. To boli niesamowicie. Wygląda na to, że wyrzucimy Fama jako pierwsi. Będziemy mieli 6 kart. Bardzo chcielibyśmy dobrać 4. ląda, żeby mieć... Nasz przeciwnik musi coś zyskardować, co jest u Blogan, to jest fajna karta do zyskardowania. Mamy raz, dwa, 3. Wrzucę Swampa i Fama i mogę chyba spokojnie dograć Lembasa w tej sytuacji ponad Fanatical Offering. Nawet zaczniemy od Lembasa, bo czemu nie? Na pewno będziemy grać tego Fama. Mam ogromną nadzieję, że nasz przeciwnik nie Chcemy tą kartę, to jest dobra karta w tym matchupie. Mam ogromną nadzieję, że nasz przeciwnik nie wyrzuci
nie wyrzuci żadnego ciałka teraz na stół, bo jeżeli będziemy w stanie wrzucić Torna, to ta gra powinna być już bardzo po naszej myśli. Taki bezpieczny Torn robi mega robotę. Nie jest znaczy tak w 100% bezpieczny, bo ten deck potrafi się bardzo szybko budować, jeżeli chodzi o wrzucanie na stół. 4T, jesteśmy daleko do Enforcera. Myślę, że po prostu się odtapowujemy i zapinamy Torna i lecimy. Tak, przeciwnik w poprzedniej turze zaciął się, nie dobrał tego trzeciego landa dopiero teraz, Tak. więc może nawet jeżeli coś miał, to uznał, że nie dogrywa tego fama. A my realizujemy plan, który wydaje się na ten moment bezpieczny. To jest i No cóż drugi to. Torn, w razie czego. Jest bardzo dobrze. Teraz by się też przydały na przykład szczury, myślę. I więcej landów, więcej landów. Zrzucimy chyba fontannę z tego wszystkiego. Analiza jest spoko na jakiś bardzo duży board, który może nam zaserwować przeciwnik. Zacznę od offeringa w Lembasa. Tak, jest Cast Down, to też chyba karta, którą miło zobaczyć. Oj, zdecydowanie. Mamy Terrora. Sprzątamy, wyrzucamy fontannę. Lecimy w prawo. Dobieramy z monarchy. Mam takie wrażenie, jak zobaczyłem ten deck na papierze, że te combo Terrora, Familiara w tym mono black spisie jest najbardziej konsystentne. To wyrzucanie Familiarów w drugiej turze. On bierze najlepsze cechy tego planu wyrzucania Familiarów i ten late game'owy potencjał Gardansów, więc okej. Jeszcze jeden? Nie ma jeszcze jednego. Przynajmniej na razie. Widzimy teraz, dlaczego przeciwnik kipnął taką rękę. Są dwa enforcery. A my mamy szczury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. No kusi teraz posprzątać wszystko szczurami, ale nie mam pojęcia, czy może nie będzie lepiej zaczekać, wytradować Torna z Enforcera, wrzucić Terror. No idea. No, on ma fontannę w stole, O. więc jak mu sprzątnie szmery, to bardzo możliwe, że zaraz je znowu przywróci. Dokładnie, to jest to, o co się martwię. Ma raz, dwa, trzy, 4, będzie mógł stopować. Tak, jeżeli dogra 5 landa, będzie miał 5, 6, 7. Jest szansa, że posprzątamy wszystko, a on mimo to wyrzuci dalej 2 enforcery. My będziemy bez boardu, ale on będzie z enforcerami, więc to nie jest za dobry play. Nie chcemy iść w tą stronę. Nie chcemy iść w tą stronę. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6 many. Na przykład taki Backdoor Terror i mapa na niego. Jakby nam zrobił się 4-5 może. Myślę też o tym. Musimy zacząć grać trochę szybciej, bo Tak. Przegrywamy zdecydowanie na zegar i byłoby beznadziejnie przegrać na zegar. A jeżeli on flopnie, będzie musiał mieć 2 karty remowalu, chyba go zagramy po prostu. Chyba pójdziemy właśnie w tą stronę. Możemy zagrać tak. Mapa tu. Okej, jeszcze jeden Backdoor Terror. Czy ja chcę dobrać? Nie, rzućmy go do grobu. Dobra. Nie będę atakować familiarem, zostawmy go sobie do bloku. O, jeszcze jeden. Aha, jego nie wrzuciłem do grobu ostatecznie.
No nic, też jest okej. No jeżeli chodzi o czas, dobra, postaram się Cię mniej zagadywać, ale takie są uroki trochę grania w dojo, gdzie właśnie prowadzący rozprasza, czat też się włącza, więc, ale nie, no 11 minut masz myślę. Nie jest źle, nie jest źle. Ja też przez to, że gram na streamie, to staram się nie grać na pałę, żeby nie było wstydu. I 2 razy się zastanawiam nad każdym playem. Nie chcę grać za bardzo z automatu, ale faktycznie jak zacznie być podbramkowo z czasem, to będziemy o tym myśleć. Nasz przeciwnik zaatakował tu w ten sposób. Ciekawe. My się chętnie na to zgodzimy. I się poddał. No nic. Dobra. Pierwsza za nami, wchodzimy od razu do drugą. No, dobra robota. Właśnie nie zdążyłem Ci powiedzieć, że wiesz, jeszcze nikt 0,5 nie zrobił, więc dlatego dobrze się zastanawiasz, no ale to już Ci nie grozi. Pierwsza gra 2-0 na apkę, przeciwnik najwyraźniej się trochę sfrustrował i w tej drugiej grze już postanowił. Miał klamki rozdania. Tak. Ten monarcha w stole też tak mocno tak narzuca presję. To ja znam z autopsji, gdzie widzę tego monarchę, nie mam jak go przejąć i to bardzo psuje takie pewność gry i poczucie, że mam szansę wygrać. Przechodzą chęci. Tak. Akurat w tej talii, jaką jest Affinity, to nie jest aż tak bolesne. Da się grać pomimo tego. Ale jest. Tutaj przydałoby się szybko zeskautować, czym gra mój przeciwnik. Zobaczymy. Czym zazwyczaj gra Chaotic MTG. Okej. Jeskai kontrola, Azorius kontrola. Jakiegoś Jeskaja to nie jest zła ręka, ale widzę, że gra różnymi dekami. Gra też boglami. Na bogle generalnie mamy wyjebane. Bogle, familiary, Jeskai, Ephemerate. To jest risky keep, ale nie jest też zły. Ja to keepnę. Nie jest słaby, jest snap. Od razu czego masz fontannę, Phonetical, Offering. To albo jest to są chyba familiary. Familiary. To chyba nieźle. To zależy. To nie jest jakiś super, to prawie, że na pewno są familiary. To nie jest super dobry matchup. Kiedyś był dużo lepszy, ale nie jest też bardzo zły. Okej. Zdecydowanie wolimy Swampika. Czyli co, na famsy, no jeżeli dobierzesz szczury i toxin analysis, to chyba powinno być okej. To prawda. Jesteśmy w stanie posprzątać stół, ale on też bardzo dobrze grinduje, więc jest w stanie nas przegrindować srogo. Chyba zagram po prostu Wellspringa i tyle. Zobaczymy, co dobiorę z Wellspringa. Może dobierzemy Taplanda? Nie. Lembas. Jest okej. Właśnie, jaką strategię przyjmiesz? Czy będziesz mu ściągał, nie? Familiarem, nie wiem, odpowiedzi na Ephemerate'a, Muldriftera? Okej, takie rzeczy. Convoking. Nie mamy komfortu pozbycia się tych gości snafautem, no zdecydowanie wolimy go trzymać na jakiegoś Muldriftera, Ephemerate'a albo Familiara właśnie. Familiar nas boli. Chyba najmocniejsza karta w tym Mythic of Minds pewno. Najmocniejsza karta w tym matchupie to ten typczyk, który robi tokeny. Murmuring Mystic. Yep, on robi robotę. No i generalnie late game'owy draw nas boli. Mamy szczury i zastanawiam się, czy to nie jest wersja z High Tide'em? Może. One potrafią z control. Nie, ale kojarzę, że famsy grały teraz High Tide'em jakiś czas temu już. Tak, dobra. miałem takie listy.
Kusi wrzucić po prostu Lembasa. Nie chcemy odpalać teraz Bargaina w Wellspringa, bo będziemy musieli ziskardować prawdopodobnie. Kusi wrzucić Lembasa. Kusi też trochę wrzucić po prostu szczury. Zastanawiam się, czy on gra jakimś jednym Traben czarnym w mainie, więc nie wiem, czy chcemy, żeby wiedział o tych szczurach, ale rzucę po prostu z Lembasa. Charmem i Zobaczmy. wiesz, nawet Snapem ci tego szczura może wrócić. Tak. Shambling Gasta. Zagramy Bojuka Boga, Colandrop i tyle. Może go wrócić Snapem. Ale chyba po prostu poczekamy, aż zrobi jakiś większy board. Czyżby Muldrifter i Ephemerate się szykował? Nie chcemy teraz auto-ildować na wypadek Driftera z Ephemerate'em. Mamy Snafauta przecież. Aha. Okej. Możemy zaatakować dla Beki. Zaszkodzi. Jeden punkt obrażeń. 1 punkt obrażeń. To jest value. Chyba nie musimy nic robić. Niech on go sobie ma. Możemy zagrać Lightning Blade'a, żeby poświęcił jednego Faithfula, ale możemy go też trzymać. Chyba zagram Insighta w Lembasa. Nie był Springa? Nie chcę, będziemy mieli 8 kart, więc jak dobierzemy landa, zrobimy land dropa. Negate. Okej. I teraz możemy go zagrać teraz możemy zagrać Bargaina w Springa. Dobrać 3. Okej, on się wtasuje. Pytanie, czy chcemy teraz wrzucić Fama? Pewnie. Tak, też mi się wydaje, że to nie jest zły pomysł. Może niech górą Ephemerate w grobie. Sweet. Szkoda w takim razie, że nie było opcji, żeby to inaczej sequensować i wrzucić spellbombę. Archaeomancer, dokładnie. Gdzie miał Archaeomancera z Ephemerate'em. Jest ok. Niech ma. Mamy Snafauta. Dobrze. Dobrze. Myślę, że zaatakuje nimi 2. Jeżeli zablokuje Gasta, to fajnie, bo sprzątniemy Archaeomancera, czy Archaeomancerem. Jeśli nie, pompujemy damage. Teraz zablokował poprawnie. Chyba zagramy Terrora, Spellbombę, na co jest szansa, że on odpowie Ephemerate'em, żeby ściągnąć Negate'a, ale okej. Nie odpowiedział. Wolę drawa niż wrzucać Shambling Gasta, bo jest szansa, że będziemy odpalać tą spellbombę w tej turze, więc zdecydowanie wolę to od wrzucenia Shambling Gasta. Muldrifter z Ephemerate'em. Pewnie. Gra ostrożnie. Tutaj chyba źle tapnął. Będziesz odpowiadał? Będę. Nie chcę mu dać tego drawa tutaj. Znaczy, przede wszystkim chcemy sfizlować Ephemerate'a. Jest szansa, że on ma kontrę, Tak. ma snapa. Co on sobie wróci?
Muldriftera. Dobierze 2 karty. No ale tak czy siak Ephemerate trafi do grobu. Zgadza się. No ciekawe, że cofnął Muldriftera. No zagra go po prostu jeszcze raz. Tak, Famsy też mają sposoby na to, żeby dobrać masę kart. Tak. O, jeszcze ma jednego snapa. Pewnie. Czuję, że źle zagrałem tą partię. Wydaje mi się, że powinienem w którymś momencie wyrzucić te szczury przed wrzuceniem terrora na stół, posprzątać mu ten stół. Jak miał skrapy, no, mogło nie być takiego okienka, żeby posprzątać. Okej, trzeci Faithful. Jaszka. No, będzie długo. Ciekawe, że nie zinwokował śledzia teraz. Że dołączył do nas jeszcze Brex 16, siemanko. Konsekwentnie przekręcamy w prawo. Mam 1, 2, 3, 4, 5. Moglibyśmy wrzucić szczury teraz, a trochę się boję Prohibita. On z jakiegoś powodu jednak zostawił te 2 otwarte, ale Prohibita nie wrzuci za 2 many. Tak, Prohibit nam Jedyne co, to nie odpalę ich teraz za 4. Więc może po prostu wyrzucę Spellbombę i zostawię sobie 5 many na Insighta. ewentualnie 5 many na Insight. Myślałem, że możesz jeszcze mapę znowu na Backdoor Terrora. Okej. I włók śledzia. No to nic nie zrobimy niestety. Spróbujemy pokopać Postnafauta albo Spinning Darkness. Nie ma. O, i Aimer zawitał do nas, czyli poprzedni Sensei, siemanko. Cześć. Okej. Mamy za to sporo rekursji, więc jest szansa, że będziemy się kręcić w tym limbo, gdzie oboje będziemy dodawać sobie dużo życia i musimy się tylko upewnić, że nasz zegar tyka szybciej. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to ja chyba nie będę chciał w tym momencie poświęcać naszego stołu ze szczurami i chyba raczej pójdziemy w play pod tytułem Prohibit. To jest dobry Prohibit ze strony naszego przeciwnika. Wellspring jest dobrym celem. Chyba spalimy jedną spellbombę. Zobaczyć, co tam idzie. Kolejna fontanna. Dobrze. Przekręcamy w prawo. Czy chcemy poświęcać Fama? Pewnie. Jeśli się wymieni ze śledzia, to super sprawa.
Dobra, mogę skorzystać z tego, że nie ma teraz kontry i wyrzucić wszystko, bo prawdopodobnie tak nasz przeciwnik nie będzie. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Sprzątać z stołu, żebyśmy potrzebowali fontanny. Więc możemy pójść w tą stronę. No niestety będzie miał tego Ephemerate'a. Niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Nie chcesz w odpowiedzi. Aha, okej. Proszę, jednak mój Driftera. Jednak obawiał się, że jak zagra w Archamancera, to odpowiesz Mombo. Mhm. Okej. No i jest niestety robiący ptaki, czyli Murmuring Mystic. Z każdym spelem przeciwnik dostaje jeszcze 3 życia. No. Czyli teraz musiałbyś szczury za 5 odpalić w ogóle. Tak. Raz, dwa, trzy. Brakuje nam tej jednej many, żeby je odpalić za 5. Myślę, że po prostu je wrzucimy w tej sytuacji. Bo jak przeciwnik je skontruje, to odpalimy fontannę. Okej. Skontrował. Poczekamy i będziemy palić fontannę po szczurki. No ciężka jest ta pozycja, przyznam, że przeciwnik ma jej dużo życia, czasu sporo nam też już ta gra ukradła, no to niewiele więcej niż przeciwnikowi, ale wydaje się, że on niestety jest dużo bliżej swojego celu, ma cały czas pełną rękę i brakuje mu jednego familiara, żeby może nawet zaraz się skąpić po nieskończoność życia. To prawda. Będzie musiał jeszcze skończyć grę, więc tutaj w tym momencie musimy bardzo pilnować kloka. Okej, mamy bombę w stole, która to Infinite Combo przerywa jeszcze póki co. Ale teraz to on idzie do ataku. Jesteśmy z tym spoko. Cofniemy sobie 2 stwory. Może mieć też Traven Charma niestety. Mortuary Mire. Pewnie. Jak ma, to będzie bardzo przykro. I ma niestety. To bardzo osłabia naszą pozycję. W takim razie może mogłem tą fontannę spalić od razu, zanim miał tyle okazji, żeby sobie podróbować. No, może to był ten play, który powinienem zrobić. Zdecydowanie tak. Pytanie, czy widzisz tu jeszcze szansę, że tak powiem, żeby wygrać, czy... Będziemy palić kloka przede wszystkim. Palimy kloka, czas to też resource. Będzie szybciej. Nastawię tego Tainting Blade'a. Czy ja chcę gastami atakować? Ja pewnie. Posprzątamy tokeny. Archeomancera zawsze... on będzie blokować nimi. Dobra, ale niech pali kloka. Dobra, możemy wrzucić Tainting Blade'a, ale on nic nie robi, więc go nie wrzucamy. No właśnie, tutaj my jesteśmy do tyłu z czasem niestety, więc zobaczymy, czy to sobie bardziej nie palimy tego kloka. Możesz próbować jeszcze posprzątać wszystko szczurami, wyegzailować bombą
na przykład i zobaczyć, Mhm. czy się ten plan uda. Najgorsze jest to, że musimy trzymać tą ich spell bombę. Nie możemy zrobić F6 po prostu. Ale z 2 terrorami dostajemy też całkiem sporo życia. Okej. Dobra. No jedyna szansa. Trochę się nam skrócił ten dystans klokowy. To jest ten moment, kiedy nasz przeciwnik robi dużo więcej akcji na turę niż my. Okej, puścił szczury. Dobra. Myślę, że będziemy mogli odpalić szczury za 3. Dlaczego za 3? Nie chcemy sprzątać terrorów, Mhm. a w ten sposób sprzątniemy mistyka 2 gestami. Okej, czyli familiary sprzątamy. No dobra. Sprzątniemy familiary, zostawimy właściwie tylko faithfule w ten sposób. -2 sprzątną mistyka. I'm impressed. No, halo, proszę. Aha, NO, karty w grobie. -1. -1. Może to wygramy? Ephemerate? Nie. No. Czyżby? Mamy jeszcze 2 fontanny, żeby wyciągnąć te szczurki. Okej. To może być bait. Co on może stąd wziąć? Tak, żeby nie odpowiedział. Będzie miał 3, to jest teraz bardzo ważne. Ile on ma ephemeratów? 2. I jednego już wyegzilowaliśmy. Drugi jest w grobie. Wydaje mi się, że odpowiem na to teraz, tak na wypadek, jakby miał 3 ephemerata, żeby nie mógł odpowiedzieć na trigger, go sobie bansując. Teraz cofnie nic. Może nagle jesteśmy w całkiem okej sytuacji. Hmm. 6, co to jest? Duży Lorien. I Lorien? Śledź, okej. Dziwne, że nie... Aha, okej. Dlatego go nie zagrał najpierw. Przekręcamy w prawo. Hello? No, on cały czas ma faithfule, które mają 4 w plecach, więc no puszcza na razie, no okej, ma 40. Dorzucamy terrora i kontynuujemy ten. Syzyf Gaming, tak. Oj, tak. Ten moment, kiedy on ma 16 kart w talii, więc jest jakaś szansa, że go zmielimy chyba. Nie wiem, może tutaj Iwan mi się wypowiedział, czy ta talia potrafi się nie zmielić. Czy on gra więcej niż jednego mistyka? Gra 2 w mainie. Póki musimy jeszcze odpowiedzieć na drugiego. Ma spory, ma mortuary Majer i nie widzieliśmy cały czas Ghostly Flickera, no to chyba się nie zmieni. No, on nie gra flickerem. Nie gra Flickerem? Mhm.
Zastanawiam się, czy go nie poświęcić z bargaina teraz. Tak zrobię. Spizduję mu snapa tym i dostanę jakieś 4 życia. Bojuka Bog, fajna karta. Dostanę jakieś 4 życia. On i tak będzie w grobie, żeby będziemy mogli go cofnąć z fontanny. 5. Snap. Okej. Czyli idzie w tempo plan. W ogóle zbliża się nasz klok do siebie. Powoli. Śledź. Dobrze. Ale to dalej jest tak mały klok, że to prawie że nie ma znaczenia. No, poczekaj, 5 damage'a, teraz 3. Fam robi robotę. Okay. Czy ja chcę zagrać tego terrora? Dobra, najpierw zaatakuję przede wszystkim. Musimy grać dobrze tym klokiem. Ale czekaj, to my chcemy go atakować? Naprawdę? Aha. On ma 51 życia, no to nie wiem, czy w kombacie jest w stanie go wyprzedzić. Co? Może nawet masz rację. Okay. To nie jest jakiś sekretny geniusz tutaj, że próbujemy się z nim ścigać. Może po prostu nie ma sensu faktycznie. Myślałem, że wrzucam drugiego, on i tak nie będzie atakować, szybko przekręcę w prawo, to było, zegar tyka, trzeba podjąć decyzję. Jasne. Okej. Chyba zatrzymam tego Bojuka Boga i będę trzymać castdowna po prostu. Dwadzieścia sekund straty na zegarze. Ghostly Flicker. Czyli jednak gra Flickera. Będziemy go sprzątać. No dobra, ale jeżeli uda się nam to wyexilować wszystko, jeżeli nie gra już, nie wiem, jeszcze jednym Archaeomancerem? 3, 4. Zaraz zobaczmy. Ma 2 Archaeomancery. I tu jest już 1, więc musi dobrać 4. Czy on może zbalansować sobie landa? Jeszcze ten Azorius Chancery, no mógłby sobie. Ach, jeszcze jedno Chancery, faktycznie. Ja tu mam 8 kart. Ale może nie zdąży, no bo nawet jeżeli zbalansuje, no to rozumiem, że... Flicker jest w grobie. Tak. Wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji teraz. Te 2 packdole będą nas trzymać przy życiu. Możemy zawsze wyczyścić stół analizą. Mu zostało 5 kart w deku. Pewnie. No. Możemy się wymienić. Mu zostało 5 kart w deku. Mamy Bojuka Boga, którego Tak. zagramy teraz nawet? Tak, to chyba jest słuszna koncepcja. Faktycznie nie mam co atakować. To i szczury sobie wycofasz? Paktdol? Chyba go i szczury. Kusi Paktdol jeszcze. Ale 2 mi chyba wystarczą. Szczury na pewno i fam. Dobra. Szczury, teraz. fam. Zagram te szczury. Niech już sobie siedzą tutaj. To i tak jest obvious, że je mamy i niech się dzieje wola nie ma. Mamy analizę. Możemy dostać bardzo dużo życia, posprzątać stół i skończyć to famem i trzymać Teething Blade'em. Wydaje mi się, że wygrywamy tę grę. Zaraz już go czas. Pierwsza gra, jeżeli jesteśmy rzeczywiście blisko, 4 karty mu zostały, już nie ma chyba jak się nie przemielić, tak mi się wydaje. Nie wiem, co mógłby jeszcze mieć.
ognisko mógłby wiecznie, chyba famsy nie grały. Nawet jeśli to milowałby w kółko tych 12 kart. No, Czuję, że on ma tego drugiego Murmuring Mistyka i może możemy po prostu zaczekać. On traci zegar, więc... nie chcesz familiara wrzucać nawet. Nie, bo będziemy odpalać szczury. Okay. Trzy karty, no proszę. Przyznam, że w sytuacji, w której już myślałem, że absolutnie nie da się jak go wyciągnąć, proszę, poddał. Nie chciał tracić więcej czasu, mamy 1-0, mamy czas do przodu, udało się go trochę wycisnąć na naszą korzyść. I jaki teraz plan sideboardowy? Nie mam, kurczę, pojęcia. Czy to jest ten moment, w którym wrzucamy Contaminated Ground? Na pewno chcemy. Karty, nad którymi się mocno zastanawiamy. Inkursja? Nie. Spellbomba tak. Duresy tak. Contaminated Campfire kusi. Zobaczymy, czy zrobimy na nie miejsce. Z pozostałych kart Torch też mnie kusi. Bo taki Torch w czwartej turze sprawia, że nasz przeciwnik musi nagle coś zrobić. Zobaczymy, jak dobrą kartę. Gdyby to był Hunter, to w ogóle byłoby Bailando, no ale to nie jest Hunter. Spinning Darkness. No, chyba dobry jest Spinning Darkness, tak mi się wydaje. Wszystko, znaczy, co chcemy, co tam wiesz, dostaje Ephemerate'a. Na pewno chcemy Titan Blade ściąć. Shambling Gusty są do ścięcia. Toxin Analiza ze szczurami jest spoko. I co tu jeszcze? Możemy jedną fontannę ściąć, a może nawet dwie. I może się wydawać, że to jest dobra karta, bo to jest dobra karta w tym matchupie, ale nasz przeciwnik prawdopodobnie wsajduje na nas Grave Hate. Będą Traben Charmy. 2. Ale w sumie ja bym tak zrobił, gdybyśmy nie grali famami, a tu jest to, nie, dobra, to cofam, wolnałem głupotę, nie robimy tak. No i mamy 6 kart, moglibyśmy jeszcze jedną ściąć stąd. Może jeden terror, ale terror jest dla niego też problematyczną kartą, jak się okazało. Mamy go na stole i trzyma nas to przy życiu całkiem skutecznie. Nie mam za bardzo pojęcia, co stąd ściąć. I może po prostu zagramy 61 i zobaczymy, jak te wszystkie karty performują. Może w idealnym świecie nie byłoby tego torcza. Nie mam pojęcia, czy on jest dobry w tym matchupie, ale przekonajmy się, zagramy 61. No dobra. Gdzieś też ten pomysł, żeby ściąć Pact Terrora jednego, wydawał mi się też nie najgorszy. To jest taka ręka, która wygląda dobrze, a ją mulniemy chyba. Bo nie mamy co poświęcać z tych 4 kart. Mamy 2 landy. To nie jest idealna ręka. Co mamy tutaj? Tu jest jeszcze gorzej. Idziemy do 5. To jest dobra 5. Kipujemy. Witch Cottage. Na dół. Cast down. Na dół. No dobra, jest źle. Tak, przeciwnik też zmuliganował do 6, więc no jedną kartę ma przewagi. Zobaczymy. Nie więcej porówno. Hopefully nie będzie miał kontry na Lembasa. Będzie nam bardzo przykro, jak go skontruje. Niedobrze. No jednak. Niedobrze. To jest bardzo słaba sytuacja. Chyba że dobierzemy Volta, to będzie ciut mniej słaba wtedy. Braliśmy Ikora. Też, jeżeli tylko wejdzie w stół. Powinien... Okej, never punished. Czy mój przeciwnik gra Anule w sajdzie? Nie. Ale gra Dust to Dusty. Może ja nawet sajdował. Byłoby trochę crazy, ale... No zdziwiłbym się to wszystko. I teraz 2 famy zrobią mega robotę, bo on ma landa, my wyrzucimy 2 famy po prostu i mamy kloka. To jest Remove Soul?
Nie mów sol. Nie wyrzucimy 2 famów, rozpędziłem się. No, No nic, dobra, no w no sensie nic. karta za kartę cały czas, więc 3 No to... kosztuje Aha, nie 2, wrzucimy nie? nawet Nie jednego, nie wrzucimy. wrzucimy. Nie. Racja. To nas Jeden spowolniło skutecznie. Już się podjarałem, że jest Tak. super fajnie, ale prawie super fajnie. W ogóle wygląda na to, że zegarowo idziemy mniej więcej jak druga tura wyborów prezydenckich na noże. Okej. Mamy w końcu... Kolejny artefakt. Tak. On ma jedną kartę i... O. Co? Nie wiem, co sobie dobieram. Meeting of Minds. Mogłem odpowiedzieć i poświęcić Springa. Bardzo niedobrze. Dobra. Jeśli będzie... I powinien... Nie, odwrotnie, no dobra. No wiemy. Starając się grać szybko, popełniałem wszystkie możliwe błędy teraz. Jest niedobrze. Okej, Lorien Jeszcze w nie tej fajny. turze nie będziesz potrzebował odpalić bomby, więc... Ale też za dużo czasu nie poświęcić. Nawet nie mogę tego zrobić. Cofnę sobie planes. Okej. No. Padł terror w stół, czy nie? Oj, zdecydowanie. Co, wyłączymy sobie stopkę w naszym upkeepie. Okej, fam. Dobra, przeciwnik też pewnie mocno patrzy na zegar, gra teraz też szybko. Jesteśmy minimalnie do przodu. Dobra, czy ja chcę atakować tym terrorem? Chyba tak. Mogę najpierw zagrać Lambasa, żeby mieć pewność, że on striggeruje. Kolejna kontra? Czy żyby? Okej, weszło. To jest dobre. Okej. W jego upkeepie też sobie zdejmijmy stopkę. Faithful, w porządku. Chancery, okej. Powiem, poświęcając Lambasa, może właśnie wybejtujemy kontrę, będziemy mieli Snafauta na mistyka. Ale może on po prostu ma wszystko. Archaeomancer. Dobra, sprzątamy go. On ma jeszcze manę. Tak, teraz. My nie mamy. No, będzie miał szybszego kloka od nas so far. Chyba gram offeringa w Cytadelę. Ten Contaminated Grand się z nas śmieje teraz. Tak, trochę. Wydaje mi się, jak tak teraz o tym myślę, że to nie jest za dobra karta w tym matchupie. On może sobie go cofnąć innym Chancery. Też mógłby tak zrobić. Więc ile jest potencjał do blowoutu? Ghostly Flicker. Dobra. Prawdopodobnie przegrywamy tą partię. Nasz przeciwnik cofa sobie Flickera i raczej niewiele możemy z tej pozycji zrobić, ale będziemy
kazać mu nas zabić, niech się kręci. Mhm. To jest ten moment, gdzie możemy nafarmić trochę czasu. Tak, to też niestety shady techniki, które właśnie na modo przechodzą w papierze, w ten sposób byśmy nie wygrali. No ale chyba To cóż, prawda. no, wszyscy tak grają, wszyscy tak robią. Zgaduję 3 islandy, okej. No to jest o tyle ciężki matchup, że chyba rzeczywiście no, z tą ilością czasu, jakbyśmy mieli teraz rozgrywać trzecią grę, Negate pewnie. to ciężko byłoby wygrać. Dajmy tu na pakt dola. On go bansnie? Flicker 2 typów. Anytime, kolego. Nie, chcemy ją dobrać. Niech się bawi. Mam nadzieję, że nie będziemy więcej tego typu matchupów trafiać dzisiaj. Oj tak. No Famsy to jest ogólnie ciężki deczek, na ile gdzieś tam próbowałem nim grać też w papierze się to kończyło często terminacją. Ale jest kilku dobrych pilotów, których znam. Właśnie pozdrawiamy Iwana, pozdrawiamy Maćka, Kropa, Tomasza, Myśliwca. Kto jeszcze grał Famsami? Dobra. Bombaj, Bombaja też pozdrawiamy. Ściągał taką wersję jeszcze esterową. Niestety w ligach to jest też istotny element grania Gardensami, że trzeba szybko grać tym deckiem i rozpoznawać te matchupy, które wygrywamy właśnie na czas, bo tego nie wygrywamy w żaden sposób. Ten matchup wygrywamy klokiem. On nas zabija w kolejny, zabija nas w kolejny, ale niech to zrobi. Ten wygrywamy klokiem. No, będzie miał prawie 6 minut, tak? 5 minut. Mamy minutę przewagi. Contaminated groundy, może na playu nie są aż takie złe. No on może rzeczywiście sobie bounce'nąć. Znaczy, jeżeli utknie z jedną chancery i właśnie mu to trafisz, no to może nie być złe. A co mielibyśmy za nie? Na pewno jednego możemy ściąć, bo wiemy już, że to nie jest karta, którą chcemy. Chyba zagramy tak po prostu. Nic innego. Jeżeli na czas, to może Campfire właśnie. Campfire na czas No, tam nie jest życie. też takie. Tak, on jest na czas, ale w papierze. Bo tutaj będzie nam zjadać zegar. No tak, to też. Dobra. Zobaczę. Nope. Nope. Nasz przeciwnik co tam wziął? 7. Fajnie. Na pewno zrzucimy to i myślę, że zrzucimy Insighta. I lecimy. To jest to. Byłem pewien, że mam stopkę w upkeepie i od razu przeskoczyłem do drugiego main phase'u. Z automatu. Przyzwyczajony właśnie tym Cytadela. Familia. Let's go. A ty teraz go zaskoczysz i go jeszcze zabijesz w czasie. Nie jest to niemożliwe. Myślę, że sprzątniemy tego fama od razu. Mogę to zrobić ciut lepiej, ale to nie ma znaczenia. W sumie myślałem, że mogę lepiej stopować landy, ale nie. Okej, ma drugiego.
To jest teraz pytanie, czy nie powinniśmy sprzątnąć w tamtym momencie Citadeli, żeby dobrać 2 karty, bo i tak nie mieliśmy land dropa, jest szansa, że mielibyśmy tego land dropa. I odpowiedź brzmi może. Szczególnie, że nie miał wtedy, on dobiera 2 karty po prostu. Okej, ja nie będę nic dobierać, więc F6, znaczy nie będę nic grać. Ale z końcem nie, właśnie teraz nie. Może faktycznie mogłem. Zagramy offeringa tu. Tak. Lecimy yield don't stop. A przeciwnik chyba też misnął land dropa? Chyba tak, no. No. Meeting of Minds. I kolejnego. Jest dobrze. Dobra. Atakujemy i myślę, że wrzucę po prostu Fama i Wellspringa i raz i fontannę, tak, fontanna i F6. I robimy presję. Okej, Mystic. A jest Mystic. Jest Mystic. Jest Mythic of Minds. Szczury. Są też szczury. Myślę, że zacznę od on ma 2 famy, więc Tak. może najpierw Szczury mogą zaatakuję. wejść, chyba że no oczywiście będzie miał kontrę specjalnie antykreaturową. Z tymi szczurami na stole czujemy się bardzo fajnie, bo zagram je ekstra, zagram fontannę. Okej, skontrola fontanny. To jest git. Teraz ze szczurami na stole mamy opcję na posprzątanie całego stołu, chyba że on nam coś zrobi ze szczurami, co nie jest niemożliwe. Może mieć Trade Charma, może mieć cokolwiek, ma Trade Charma, w porządku. Mamy fontannę, żeby je cofnąć. On ma Mortuary Mire, żeby cofnąć sobie pewną Archiemancera. Okej, zastanawiam się, czy to nie jest moment, w którym gramy Springa. Pewnie. Może nie ma kolejnego Snuff Out. Archiemancera. Ma Snapa. Blood Token. Okay. Sure? No. Ustawiamy go do bloku. Bardzo szybka partia się z tego zrobiła. Momentalnie. On dogra drugiego? Nie, cofnę go ze snapa przecież. Tak. Lorien? No, w sumie całkiem sporo tego czasu jeszcze mam. No, 3,5 minuty. Okej, on nie atakuje. Teraz mamy parę opcji. Możemy cofnąć szczury. I Famsa i chyba to właśnie zrobimy. I dograć Famsa, tak. Otóż to wygramy Famsa. Oddamy turę. Archiemancer. Co weźmie? Może weźmie kontrę na szczury? Tak. Wziął Prohibita. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. I negate.
No, Może to znegatować i będziemy mieć jeszcze na Prohibita. Nie jest dobrze. Myślę, że wrzucimy po prostu Terrora. Ale generalnie wygląda to słabo. na żyletki. Mm-mm. No, wiesz, armia ptaków. Yep. Jest szansa, że on popełni błąd jeszcze, bo generalnie jeżeli ta gra będzie wyglądać tak, jak wygląda, to przegramy w 2 kombaty, nawet pomimo tego 3, raz, 2, 3. On będzie trzymać kontrę teraz, no zaatakuje wszystkim. Mhm. Ale nie musi nic robić. Contaminated Grant. Ile on ma damage'a? Zabija nas w kolejnej turze. Tak, no chyba, że co, Pagdol Terror nam wejdzie? Przeżyjemy? 6, 7, 8, 9, 10. On nie wejdzie, bo on go skontruje, jak go zagramy. Może. Dobra. On wie, co się dzieje. Kontruje go i... O, ma nawet Remove Soula. Kontruje go i to jest GG. Okej. No dobrze przeciwnik zagrał, zasłużenie, no gratulacje. Prawda, wyciągnął bardzo ładnie. Dobrze poszło. Zrobimy minutkę przerwy? Dobra, mamy 1-1, ja w takim razie robię przerwę i zaraz się widzimy. Wracamy po krótkiej przerwie, jest Łukasz Kowalewski już w czapce mocy. Mamy 1-1, poprzednia gra przeciwko Pamsom, no doświadczony pilot, grał bardzo szybko. Trzeba to mu oddać, że sobie poradził, choć było blisko. Pierwszą wygraliśmy, potem drugą on i trzecią nas dojechał, mając chyba minutę na zegarze, więc albo nawet nie całą już. No i dobra, 1-1. Lecimy chyba dalej. Mhm. Zdecydowanie wniosek z tego matchupu jest taki, że Contaminated Grant nie jest koniecznie jakąś super mocną kartą. Pewno jest w stanie... Ugasz. Cześć Ugasz. Pewno jest w stanie spaniszować te jego najbardziej greedy rozdania. Przełączę inny ekran. Tak, widzimy, już mamy przeciwnika, jest to Ugasz. Zobaczymy, co wybrał przeciwko dzisiejszym Black Backdoor Terrorom. Mamy taką rękę, która jest ok, ale jest dość reaktywna i nie dobiera kart i niewiele robi. Tak naprawdę. Mamy removal warunkowy, mamy fontannę, której nie mamy w co odpalić, mamy szczury, które będą, nie wiem, z mule. To są karty, ale zdecydowanie wolę taką szóstkę. Jasne. No, bardzo możliwe, że to była słuszna decyzja. Chciałem tylko tak właśnie Cię zapytać, bo Łukasz ostatnimi czasy grywał Mardu i Borowcem. Zobaczymy, co teraz. Widzimy albo może jakiś Madnessy też. Właśnie, szczególnie na taki matchup ta ręka nie była za dobra. Zaczniemy od Spellbomby. Może to jest Madnessik, może... Po prostu jakiś Mono Red Burn. Zaraz się dowiemy. Tak jest. Jest to Madnessik. Shambling Gust. O, to chyba dobra karta. To jest dobra karta w tym momencie. Zagramy Cottage i Shambling Gusta.
Może mogłem w sumie jednak zagrać tego swampa, jak jestem trochę jeszcze cały czas w tym moodzie Tak. gra na szybko. Może mogłem zagrać to w ten sposób, żeby mieć value ze spell bomby potencjalne, bo i tak nie mamy jakiegoś konkretnego playa na trzecią turę. No zdecydowanie trzeba zostawić typowanego landa, no ale nic. Tak. Pod kątem zwłaszcza wróżek, gdzie nie wiem, Grand the Prize, zaraz może jakiś wlecieć, więc tak, Yep. tak. Swamp byłby. Okej, chętnie się wymienimy. No właśnie, taki treasure też się może przydać. Łukasz będzie nas teraz palił. Mhm. No dobra, no to tutaj pytanie, czy jesteśmy w stanie zginąć w kolejnej turze? Tak? Ale nie, bo Backdoor Terror wchodząc dodaje 1 życia, więc myślę, że go po prostu wrzucimy na stół. I teraz Łukasz musi definitywnie na niego odpowiedzieć. Nie mamy chyba za bardzo opcji, żeby z nim poczekać. Innym playem było zagranie Lembasa. Okej, Kitchen Imp. Okej, Fire Temper. okej. W co pójdzie Temper? Cupapę? Nie masz psychy, żeby jebnąć w mordę. Nie miał. Nie, mordę jest 10, minus 2, 8. Co jeszcze? 7. No dobra, no. Nam wyjdzie Lembas, przydałby się może lamp właśnie jeszcze, najlepiej artefaktyczny. O, to też nie jest źle. Mhm. Snuff Out nie jest dobrą kartą. Drugi terror jest zdecydowanie dobrą. Ale musimy mieć ląda. Nie, zdecydowanie zagramy go. Tak. Zrzucił baransy. I myślę, że odpalimy go teraz. Po prostu. Pozbędziemy się lootinga, a Łukasz i tak nie zagrywał tego sneaky snackerów. Nie wrzucę do gry. Tak. Ten drugi terror byłby bardzo fajny. Zobaczymy, czy będzie opcja go wkręcić. Jeżeli nie dojdzie land, rozumiem, możemy zagrać zawsze jakiś taki Fanatical Offering Lembasa, to też jest zawsze mapa, draw. Może Toxin Analysis w sumie w tego. A, poczekaj, no on tutaj będzie. Karty. Bolter. Chyba po prostu tak zrobimy. Okay. Wjedziemy na 8 z 2 kart. Mógłby nas zabić, ale. To znaczy, no. A zobaczmy, może tego nie zrobi. No musiałbym mieć jakiś draw, myślę, ale nie. O. A zagramy po prostu drugiego terrora. Inna opcja to Toxin Analiza na niego i może to jest ta opcja lepsza. Tak teraz myślę. Tak byłoby bezpieczniej, mielibyśmy Lembasa, dobralibyśmy mankę z niego. Teraz daliśmy auta naszemu przeciwnikowi niepotrzebnie. Greedy strasznie zagrałem. Dobra, zobaczymy, czy będziemy punished za tego greedy playa. Tak, że trzeba było jeść po prostu. Nie. Myślę, że trzeba było bezpieczniej, było zagrać analizę, przekręcić w prawo i
trzymać Lembasa. No ale nie, no zobacz, jesteśmy na 5. Możesz przekręcać. Dostałeś ten czas. Dobra. Ale właśnie, czy chcesz zjeść Lembasa, czy chcesz Fanatical Offering? Aha, okej, zawsze możesz tej. Myślę, że zjem Kluskę. że poświęcę kluskę właśnie. No, dużo tych artefaktów. Zabrakło landa niestety. Ale teraz jest dobrze. Czy przeżywamy? No, Greedy Play popłacił. Ale poczekaj jeszcze właśnie. Fateless. No nie, no to chyba 12 damage'y nie znajdzie. Są 2 snakerki. Nie atakuje. A, się bardziej spodziewa. Oj, Titan Blade. No ładnie. Zagrywasz go, tak? Czy nie? Myślę, że go zagram, bo nie mamy lepszego celu pod... To zawsze dodaje 2 życia. Nie mamy lepszego celu pod Bargaina. No, będzie musiał coś poświęcić, więc zbargainujemy sobie Titan Blade'a. Mamy jeszcze jednego terrora. Przekręcimy po prostu chyba w prawo. Masz zawsze 2 otwarte many na Lembasa, więc jeszcze 3 życia, to już jest 19. Łukasz ma 2 karty w ręku, co się spodziewamy? No jakiegoś może być Fateless Looting z grobu dalej zagrane, snakerki wrócą. Ja nawet zaatakuję. Nimi. Bo i tak nie zablokuje Kitchen Impa, jeżeli będzie musiał poświęcić Kitchen Impa i dopalić, to jest scenariusz, który kroczy do przegranej, więc jesteśmy z tym ok. Tak, zagrywa Fateless Looting, ale to snakerki wrócą stapowane, to jeszcze nam nie grożą w tej turze. Czy on coś dobrał właśnie? Takiego, czy co? Nie. A, jest ok, Arms of the Vein rzucone też na Madnessie. Myślę, że jest szansa, że Lembasa będziemy poświęcać Insighta. On nie atakuje? Okej. Mamy 13 życia, możemy sobie pozwolić na to, żeby dobrać 2 karty tutaj. Jest Bargain. Okej. No to chyba... Nie ma znaczenia. Backdoor Terror. Aha, okej. Terror. Dobra. Jest, czyli pierwsza. Pierwsza się udała. Mamy tak Campfire z kart, które są dobre w tym matchupie. Zdecydowanie. Pierwszym jest Oki. Na pewno nie chcemy snuff out. Może tak. Zobaczmy, ile chcemy ściąć. I Spinning Darkness tak samo. Chociaż ja wiem, no tylko masz 4 cele wtedy. No to prawda, to nie jest za dobra karta. On jeszcze był w Gardensach całkiem spoko, bo czasem można było zgainować 3 życia, sprzątając planta, ale nie mamy plantów, no more. Na pewno chcemy ściąć te 4 karty. Familiary chcemy, Backdoor chcemy. Może jednego Insighta, gdybyśmy chcieli coś wrzucić, możemy ściąć. Szczury? Nie wiem, czy... Szczury bym trzymał. Z Toxin analizą są potężne. Nihil Spam Bomb kusi, ale nie jest jakiś taki super dobry na draw. Dures też kusi. Drowning Sorrow może 1, ale nad Shore nie czuję za dobrze teraz tego matchupu. On też nie robi jakiegoś super szeroko boarda. To się przydaje, jak ma na przykład 2 impy i sneaky snackerkę. Familiary się na pewno przydadzą. Ale czy taki board wipe?
Że to Ale chyba jest na pewno bym jest- wyżej jakby ocenił board wipe niż takiego Duresa. Tak mi się wydaje. No tak. Może tak. Możemy tak zagrać. Gramy Krypt Inkursję i mamy 2 spellbomby, 2 Bojuka Bogi, więc to trochę jest non-bo Krypt Inkursja i spellbomba. Tak naprawdę. Więc chyba wywalamy tą 4, wrzucamy tą 4. Not sure. W Gardensach zazwyczaj sajdowanie się tutaj jest dużo prostsze, bo mamy o wiele więcej kart do ścięcia, które są słabe. Tak. No dobra, lecimy. Ja odpalam banana, sobie przypomniałem, że sobie przygotowałem jednego już dawno. Nie jadłem tym kolacyjka. Smacz. No i To nie jest powodzenia. super dobra ręka, ale nie jest też zła. Ona coś robi, bo mamy board wipe'a, którego możemy poprawić inkursją. Ugasz mamula do 5. Aj. To też boli. No, Unfortunately. jest fontanna, jest fanatical offering, więc Yep. Dobra, wrócimy sobie do stopek w upkeepie. Zacznę znowu od Swampa Fontanna. I again, nie zaczynamy od Volta, gdyby Ugasz miał jakieś niszczenie Goryla. artefaktów. No, albo Goryla na przykład. No, ale hej. Jeszcze taki familiar, kiedy zaczynał do 5 z mulem, Timesy. no, ale nie ma many. Nie ma many. To znaczy też, że nie ma Sneaky Snackera, bo w przeciwnym wypadku byłby tutaj na stole. Ale spodziewałem się, że ma impa. Albo chociaż, albo Imp jest na pewno lepszą kartą. draw. No, chyba. Okej, Imsy. Jaszka. Nie jestem pewien, czy to dobry play. Zanotujmy sobie to na później, czy robię dobrze, ale z offeringa teraz zjem fontannę zamiast Blood Tokena. I mój reasoning na to jest taki, że ta gra niekoniecznie będzie trwała tak długo, żeby 2 fontanny miały znaczenie, a jest możliwe, że ten Blood... mogłem wrzucić mapę tutaj, nie pomyślałem o tym. A Blood Token może się przydać do discardowania jakichś zbędnych kart, jest szybszy po prostu niż fontanna. No, jest szansa, że z końcem tury zrzucimy Drowning Sorrow, bo ta karta po prostu nic nie robi. Ej, miałem Milda do końca tury, halo. No tu Zostałem oszukany. Skoczyło. Jesteśmy już na 11 życiach, więc w sumie no może trzeba pomyśleć jednak nad jakimś live game'em. Nie mogę niestety. No, teraz jest ten moment, gdzie trzeba się troszkę zastanowić, bo najlepiej byłoby mieć landa i zagrać Pakt Dola. Niestety to nie jest miejsce, w którym się znajdujemy. Może wrzucę Wellspringa. Zobaczymy, co dobierzemy. Nie jest najlepszy draw. Moglibyśmy wyrzucić Shambling Gasta, ale to jest ten moment, w którym spalimy mapę. O, okej. Jest 4. ląd. To jest 4. ląd. I chyba po prostu wrzucę Gasta. Okej.
Grab the price. Dostaję za trójkę. No, za 5. Ach, za 5 nawet. Grasz tym deckiem. Tak. Okej, Epicure. Jedna karta. Fam. Możemy kazać Ugarzowi zrzucić tą jedną kartę i to jest na pewno dobry play. Bo z jednej karty będzie mieć trochę ciężej nas dobić w tej sytuacji. Okay, jest to Mountain. No zawsze wiesz, mniej kart też do blood tokenowania, żeby mielenia z tokenu. To jest ten moment, gdzie widzimy, dlaczego Crypt Inkursja nie jest najlepszą kartą in general. Tak, Madness nie gra wiele. Chyba po prostu zaczekamy, może Ugarz będzie atakować przypadkiem i wtedy będziemy mieli jakieś nasze stwory grobie, które będziemy mogli wyegzailować. Jak nie, to zawsze możemy blood tokeny kręcić. Czy to są lootingi z growu? To są lootingi z growu. Okej. Okej, Barensy I Carnarium. Zrzućmy Drownings albo szczury. Lembas. Lembas dobra karta. Czy ja się bezpieczniej czuję z Pact Dolem teraz na stole? Czy dostając 3 życia z Lembasa? No wydaje mi się, że jednak Lembas plus życia to więcej niż plus tylko 1 do 6, 2 karty, to może być właśnie taki, wiesz, jeden bolt, drugi bolt. To nie jest oczywisty play, czemu tak robimy, ale rzucimy Crypt Inkursję w siebie. I dostaniemy 6 życia. I potem powinniśmy być całkiem safe, żeby zdeplayować Pact Dola, żeby nie zginąć od randomowych 2 kart z czuba. I'm confused. Well, to zobacz to. Tak. Okej, Pact Dol jest w porządku i on na pewno domknie tą grę. Watch this. Okay. Łukasz pisze na czacie, I'm confused. Atakujesz oczywiście jednym na wypadek też właśnie, a to Kitchen Impa. Nie, myślę, że tak nie musimy spieszyć z naszym kombatem chyba. Zwłaszcza jak zaczną wchodzić Pact terrory. Aha. No w tej sytuacji to musimy grać ostrożnie po prostu. Jakiś jeszcze landzik byłby mile widziany. 3, 4. Terror. Okej. Mamy 12. Smash. Myślę, że w odpowiedzi wrzucę toksyn. Dostaniemy 1 życia z tego, bo wejdzie clue. Tak. I zanegujemy damage ze Smasha. W następnej turze wrócimy ponownie
zaatakujemy jednym. Musimy zaatakować 2, bo jesteśmy na 12, więc może nawet ten keychain nie będzie. Dobra, nie musimy się spieszyć. Możemy to grać ten safer. Mam Pagdola na ręce, jest fontanna, która jest Lembas. Jest okej. Możemy dziabnąć jednym na spokojnie. Mamy sporą przewagę, więc jesteśmy w tym trybie, gdzie gramy dookoła autów Ugarza, nie szukamy swoich autów, bo ich nie potrzebujemy, gramy po prostu dookoła jego autów. Możemy najpierw zaatakować jak dobry gracz magii zbieractwo. Właśnie Campfire to też tutaj bardzo dobry draw. Pytanie, czy właśnie Pagdol i potem Campfire, czy Campfire i pewne życia? Zdecydowanie. To jest 2 życia z Pagdolem tak naprawdę. No racja. No i to jest ta tura, w której chyba Łukasz musi nas jakoś jednak dobić. Bo mamy w następnej i Campfire, i Lembasa. Łukasz nie wierzy w to, co widzi po prostu. Mamy 7. Myślę, że to jest moment, gdzie mamy taki live gain, że możemy sobie już pozwolić na to, żeby po prostu przekręcać w prawo. Spalimy Blood Tokena i zrzucimy Drown in Sorrow. Jeszcze jeden Kerfon. No, to jest... Okej. To jest bardzo dobre właśnie w tym buildzie, jeżeli chodzi o domykanie gierek na Berna i Madnessa. Po prostu terror jest świetnym ikonem w tym matchupach. Tak, no tutaj dużo tego życia nam gainowały te wszystkie terrory. Madness chyba z 3 kart na 4 many nie jest w stanie zadać 13 damage'a, tym bardziej bez Black Tokenu, bez jakiegoś Metalcrafta. Tutaj jedzie Hardcast i ten Fire Temper i poddanie, więc jest 2-0. GG na czacie napisane. Dziękujemy Łukarzowi, dobry meczek. Dzięki, Łukasz. Bardzo unlucky ta druga giereczka z mulem. 0-5, zgadza się. Dobra, jest 2-1, 3 gry za nami, jest 23. Chyba przed północą nie skończymy, ale idziemy dalej. Zobaczymy. Hopefully nie będziemy trafiać takich super grindy matchupów jak z familiarami. No, zobaczymy. Łukasz wrócił na czat, więc już chyba nas słyszy. No, szacun ogólnie za wybór deku, bo no, wiedziałeś czym gra Łukasz i nie wybrałeś nic hejtującego. Chyba wybrałeś swój dobry deczek, to na pewno też ten, który ja lubię. Uważam, że miałeś szansę powalczyć, na pewno mul do 5 nie pomógł i ogólnie chyba Łukasz był dobrze przygotowany na te bernowe matchupy. No, to się zgadza. To jest ta ogromna przewaga właśnie tych Pagdoli ponad graniem hunterami, jak w klasycznych Gardensach. To prawda. Tutaj Łukasz się przyznał, że w sumie to miał już odpaloną ligę tym Madnessem, więc nie mógł zmienić. No dobrze. A powiedz, jak jesteś z nami, Łukasz, czy masz w tym buildzie tego smoka nowego Starkiru, tam Feral, coś, Shriek? Nie wiem, jak on się nazywa. No ale ten, który również w wersji tej omenowej discarduje i dobiera karty. Nie lubisz.
Okej. No ja testuję i przeważnie zagrywam w tym trybie omenowym, jest spoko, potem wraca całkiem szybko. Sensei, jak oceniasz ten matchup jako pilot z Rakdos Madnessa? Ja sensejem myślałem, że jesteś ty tutaj, wiesz, ja goszczę sensejów, którzy prowadzą trening. Ale nie, jak oceniam? Wiesz co? Nie grałem na taką wersję. Dawno nie grałem na Gardensy. Na te Gardensy, które grałem kiedyś właśnie na ciebie, też chyba grałem Madnessem. Właśnie z zielonym, w ogóle z Krysalisami, więc i z czerwonym. To lubiłem ten mecz. Wydawało mi się, że Madness jest na tyle szybki, że nie będzie w stanie mu ten pilot Gardensów uciec, nawet jak ma campfire'y, nawet jak grał Weather the Storm, więc tutaj wydaje mi się, że powinno być nieźle, że ja bym sobie taki matchup jakby życzył na turnieju. Wierzyłbym, że cię prześcignę, że zanim wejdą backdoor terrory i zrobią różnicę, to przy takim uczciwym, normalnym rozdaniu, czyli właśnie nie mulę do 5, nie mam jakiegoś zacięcia, sam nic nie popełnię jakiegoś głupiego błędu, to Madness z tą ilością palenia jeszcze może nawet przy jakimś fartownym zostawieniu many i zrzuceniu na Madnessie pod twojego familiara czegoś, to w ogóle wtedy nie ląduję do tyłu, tylko gram dalej swoje. Że twoje familiary mi jeszcze pomagają. Właśnie zrzucam sneaky snackery albo zrzucam, nie wiem, jakieś spele z Madnessem. Oceniam, że chyba Madness powinien mieć okej. W mojej ocenie właśnie w tym buildzie, którym grałem poprzednio, to był ciężki matchup. Musiało się parę rzeczy złożyć, żeby go wygrać. Okay. Czyżby nasz przeciwnik znowu grał Affinity? Zobaczymy Awka, co to może być. Może być wiele rzeczy na razie. I Martu, i jeszcze Madness przecież gra cały czas w tej wersji artefaktycznej z Galvanic Blastami. Zagram Spellbomba, gdyby to jednak był Madness i mój przeciwnik chciał wrzucić 2 snakerki w drugiej turze. Może być też Giant Wildfire jakiś. To jest Giant Wildfire i to nie są dobre wieści. W takim razie będziemy grać długo ten matchup. Okej. Jest Giant Wildfire. Zobaczymy. I to jest ten matchup, gdzie chcielibyśmy mieć Huntera w sidzie. On będzie miał na pewno. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie mamy też niczego, żeby targetować jego artefakty, jak na przykład fontanny, które są ważne w tym matchupie. Więc nie jestem pocieszony, widząc ten matchup. To jest ta sytuacja, gdy wydaje mi się, że BG Gardensy mają lepiej niż ten build, w którym my gramy. Bo Gardensy generalnie mają dobrze z Wildfire'em. Jego stwory niewiele robią. Chyba stracimy Landa? Landa. Jego stwory niewiele robią. On wrzucił Pypcia przed nami. Możemy chcieć go zabić, ale nie musimy. Chyba chcemy dobrać, zagrać Landa i wrzucić fontannę. To jest chyba to, co robimy. Następny pakt Dola. A wtedy nas będzie kutać. Alternatywny play to zabić go i wrzucić fontannę. I chyba tak zrobimy. Chociaż niekoniecznie będziemy mieli Landa wtedy w kolejnej turze. Takie kutanie za 2 jeszcze może nie jest straszne. Tym bardziej, że będziemy deployować pakt Dola. No, chyba pójdziemy w ten play. Offering, Lembasa. Jest ok. A każdą z kolei może nam się przydać i na Chrysalisa, i na Hydrę w sumie, ale jeszcze tak szybko bym się nie spodziewał. Myślę, że pozbiera trochę więcej many.
Okej. Szaman. Przed do grobu. Drugi Więcej kolega. familiarów, no. Fontanna. Ja wiem, że No, kusi ta fontanna nie jest dobra, ale mamy jedną w stole. Na razie jednego stwora zobaczyliśmy w ogóle w naszej ręce. tak. Inne poleje są dość risky i to już się bałem, że będzie miał jeszcze jednego. Okej. Możemy zagrać Pact Dola po prostu, albo dobrać i skazdownnować. Ten Pact Doll byłby trochę lepszy, gdybyśmy od razu coś z nim zrobili. Bo on sam z siebie też niewiele robi. Pewno wyłapie Castdowna. Ale jak ty mu poślesz Castdowna w familiara, to on wtedy chyba dość chętnie sobie wróci 2 rzeczy z fontanny. Tak bym oceniał. No, szaman nie jest jakimś super value celem, a my mamy spellbombę. Może go sięgnę faktycznie po prostu i zaczekam. Mogę zagrać Shambling Gasta albo trzymać Insighta. Not sure. Potrzeba tego Insighta, bo jakbym miał kolejnego familiara, to lepiej mieć tego Insighta. Oj, nie jest to fajnie. Jak to też będzie jeden z takich matchupów, który najwięcej kart będzie miał i zagrywał. Czy Blood Token? Rzućmy Blood Token. Okej. Możemy po prostu... Pact Doll też spada od Galvanic Blasta, co jest jako takie. Teraz mało tych Galvanic Blastów gra Giant Wildfire. Tak 1-2 sztuki potrafi grać. Chyba go wrzucimy po prostu i zobaczymy, co się będzie działo. Może go sprzątnie Castdownem, może go nie ma. To będą bardzo dobre wieści. Może ten removal check się nam uda zdać. Galvanic. Never didn't have it. O. W takim razie myślę, że zdecydowanie powinniśmy tego Wellspringa zagrać. Wellspringa, Shambling Gasta. Okej, dałem bas. Jest ok, jest ok. Mamy fontannę. On jeszcze nie dobrał swojej spellbomby. A my mamy już jednego istotnego w miarę stwora, którego możemy chcieć wracać. Jest ok. On ma dużo many, ale niewiele z nią robi. Okej, szaman. Okay. Szczury. Możemy zagrać te szczury. Możemy sprzątnąć cały stół i trzymać spellbombę na fontannę. Which is nice. Which is nice. Stracimy jednego drawa, co nie jest za fajne, ale jest całkiem ok. Mamy Insighta,
i Wellspringa na stole. Dobra. No, odpala swojego krarka. Okej, myślę, że odpowiemy odpalając nasze szczury. Okej. Jest dobrze. Hopefully nie dobrał żadnego fretu. Ale chyba idzie Chrysalis. Jaki twój plan na następną turę? Zobaczymy, co zrobi, ale prawdopodobnie będziemy chcieli zagrać Insighta w Wellspringa. Te pakt dole, mam wrażenie, że są takie klanki bardzo... O, sprytnie. Okej, niech ma tego jednego fama. W porządku. Zrzucimy Shambling Gasta. Sure. Bolt of Whispers na ręce. Zagrał je. Wellspring. Ani chwili wytchnienia. Tak, przydałoby się teraz też właśnie pokopać trochę, znaleźć nasze familiary. Typing Blade. No, Blaze jest ok w tym momencie. póki nie ma Chrysalisa. No. Yep. Zatrzymam tą fontannę, bo mamy 2 pakty dole. Może lepiej będzie trzymać spell bombę. Ale z drugiej strony on nie zagra, kiedy spell bomba jest nie wrzuci nam. Nie, wrzucę tą fontannę, żeby być cost effective, bo on prawdopodobnie i tak nie będzie na razie odpalać fontanny. Jak odpali, okej. Okej, to myślałem, że właśnie jednak tę fontannę sobie zostawisz, właśnie to też jako 2 artefakty wchodzące razem z Pagdolem, czy jak już Pagdol Terror jest na stole, w tym sensie to 2 życia, albo 3, jak 2 Pagdol, nie 4, no co jest, 4. 2 Pagdol Terrory byłyby na stole, no ale dobra. Raz, 2, 3, 4. No jeszcze mu brakuje trochę, żeby spalić 2 fontanny w odpowiedzi na to, co my możemy wrzucić. No w następnej turze będzie miał 8 mamy. Oj tak. 2, 3, 4. I ma też kilka. Okej, on nie czeka. Dobrze, że zagrałeś Insighta w poprzedniej. Zrzucimy pak dola chyba. Bo raczej nie prędko odpalimy 2. Trzy, 4. Muszę też grać trochę szybko, bo jestem down z zegarem. Minutę jest i rzeczywiście do tyłu. Pytanie, czy tu Pagdol wchodzi, zanim Familiar I tyle chyba, no. 2 życia. Przeciwnik zostaje z 1 kartą w ręku. My mamy otwartą manę na bombę. Wow! Pass down. No nieźle. No, ale to przeciwnik zostaje z pustą ręką w takim razie. Tak? Nie też jest pustą ręką, co daje nam okazję, żeby spalić spell bombę.
No, skorzystamy z tej okazji. Mamy kolejną spellbombę. Jak teraz chciałeś odpalić spellbombę? W sensie, że zanim będzie miał manę na 2... Tak. Teraz będziemy mieli kolejną spellbombę. To jest bullshit. Kubaniec. To jest nielegalne, kolego. Ten czy chce bargaina. Ten bargain tylko 2 karty dobiera. Chyba muszę dograć Titan Blade'a, zostawić. Titan Blade'a, wymienić się, trzymać spellbombę. Będę mieć raz, 2, 3. Może dobierzemy landa? Nawet lepiej. Nawet lepiej. Spellbomba. Tam. Mamy 2 Packdoll Terrory w Graveyardzie. Może też warto je wrócić z fontanny w takim razie. Zanim on dobierze spellbombę. Tak teraz myślę, chyba wpuszczę 2 po prostu i faktycznie cofnę z fontanny. Wydaje mi się, że jeżeli się nic super ciekawego nie zmieni w tym matchupie, teraz to jesteśmy favored. Jest zawsze ten Titan Blade w następnej już z Packdoll Terrorem w stole na przykład, to też jest albo on odpala 2 fontanny, żeby wrócić familiary, no niestety. Jak spali 2 fontanny, żeby wrócić 2 familiary, to jest to całkiem ok. My w tym momencie celujemy w niego. Ich nie dogra wtedy, tak? Przy domu. Dograj jednego. Tak. Czy ty dobierzesz z bomby? Właśnie zastanawiam się, co wezmę, bo chyba wezmę familiara i pakiet dola. Okay. A z drugiego pakiet dola. Ok, zrzucimy snafauta. Fam, packdoll. No, pisana gierka. Fam. Okej. I szambi gaścik. Ma 1 kartę i nie zrzucił Fama. Co to może być? Chrysalis? No, nie, offering. Offering zrozumiały jak najbardziej. Dobierze 4 karty. Spring. Musimy grać trochę szybciej. Wygląda na to, że my też całkiem nieźle grindujemy. Ten Wildfire bardzo go przyspiesza. Aczkolwiek on ma też pewną skończoną ilość czarnej many. Co, nie fajnie. Kurwa mać. Dobrał wszystko. No i niestety. Ała. Ma jeszcze 3 karty. No, dobra tura dla niego na pewno. Możemy rzucić Blade'a i trzymać Cast Downa albo Pact Dola. Nie chcę zginąć od 2 galwaników. On ma jednego w tym. Może mieć 2 galwaniki.
albo od totalnie dużej hydry. Tak, możesz Więc- zostawić. No. Więc gramy trochę safer. A, jeszcze ma draw. Ale paskudztwo. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy poddać tego, bo mamy jeszcze 2 gry do wygrania, jesteśmy behind w clocku, ale zobaczymy. Możemy będziemy mieli taką niesamowitą serię drawów, bo też potrafimy mieć. No tutaj poświęca i chory, więc już ma 7 kart. Nie widzieliśmy krysalisów, jak zaczną się pojawiać, czy z hydra. Mhm. No to wiele czasu nam nie zostanie. Zeszły już chyba wszystkie Bloodfontaine, bo on powinien grać 3. 2 zeszły. To jeszcze jedna jest. Jest Chrysalis. Ciekawe. 2 mapy. Zrobimy sobie treasure tokena. I wchodzi Chrysalis. Ściągasz go castdownem. Aczkolwiek mamy tylko pakt Dola. Tak. No masz jeszcze możliwość flipnięcia Blade'a, ale no, Pagdo, Fanatical. Tą możliwość wypięcia Blade'a sobie zostawimy, myślę. Fanatical, zeżremy Treasura. Nieźle. Lembas Offeringa. Okay. Jak nie będzie ładować nam teraz tych 5 kart na ręce, to są same landy. Albo tak, to... nie ma hydry cały czas. Trzymamy kciuki, że nie ma hydry. Nie ma hydry. 1, 2, to są same landy i on już nie dobierze żadnych kart przez resztę gry. Tylko Nie landy. widzieliśmy. No. Nie widzieliśmy jeszcze Makeshift Munitions, 3 Chrysalisów, hydry. Prawda. Jeszcze tych On ma groźnych 16 kart kart w deku, mamy 27. Dobrał 11 kart więcej. Chrysalis, ok. W porządku. Chrysalis jest zupełnie ok kartą, biorąc pod uwagę, że 4 pozostałe twoje karty to lądy. Ger i. I co tam jeszcze masz? Eviscerators Insight z grobu na flashbacku. No i teraz on pali dużo czasu. Też zobaczymy. Może tym razem taktyka na zegar się bardziej powiedzie. Ale nie, no tutaj castdown. Castdown bezlitosny. Zdecydowanie chcemy zagrać na masa. Zagrać offering w mapę. Proszę. Może Shambling Gast jeszcze sprzątnie w ogóle Chrysalisa. Zobaczymy zaraz. To jest najodważniejszy Shambling Gast w historii magii zbieractwa. Nie, no nie sprzątnie, bo przecież on może tak castdown Nie sprzątnie. poświęcać jeszcze. Dobra, Plan szamana. sajdujemy się naszego przeciwnika. Spellbomba, jak najbardziej. Torny. Marauder. Sprzątek Chrysalisa, dupy to nie urywa.
Co chcemy out? Shambling Gusty nie są najlepsze. Spinning Darkness. Toxin Analiza, szczury są oki. Titan Blade jest w świecie z Chrysalisem nie jest najlepszy. Na pewno Marauder za niego, za Titan Blade lepszy. Mhm. Pytanie, czy nie chcemy czegoś stąd ewentualnie. Jakiś jeden Campfire jest spoko, żeby się nie przewinąć w tym meczopie. I albo Marauder, albo Duresy. Co do Duresów, Duresy trochę chuj w tym meczopie, bo są spoko jak dominujemy i możemy ściągnąć przeciwnikowi tą istotną kartę, ale generalnie oboje dobieramy tak dużo kart, że ściągnięcie jednej nie jest jakieś super rewelacyjne. Zazwyczaj to nie masz takiego znaczenia. Torch jak najbardziej, Torny jak najbardziej. I tyle. Generalnie, no, powiem szczerze, jak patrzę na ten sideboard plan, to wygląda to słabo. W ogóle wydaje mi się, że to po prostu nie jest dobry matchup dla nas. No dobra, zobaczymy. Ale zobaczymy. To jest mól. Nasz przeciwnik otworzy 7. To jest OK. To jest słaba 6. No to prawda. Nie mamy playa do 4. tury. Chyba, że dobierzemy coś. Potrzebujemy artefaktu jakiegoś. Jak dobierzemy artefakt, to jest OK. Generalnie to idąc z 5 na 7 jest jako tako. Ale dobra, może jakaś bomba 5 będzie lepsza i to jest lepsza 5 na pewno. Szczury. Lembas. To czego chcieć więcej. Okay. Dobieramy dużo kart. Chyba że dostaniemy Duresem w Wellspringa, to będzie przykre. Ale... Szanse są małe, myślę. Ale nie zerowe. Nie zerowe. Ale może nie dostaniemy. Myślę, że tak to była nie najgorsza decyzja. Znaczy nie, no to jest dobra decyzja z twojej strony, żeby zmulić do 5. Zobaczymy, co na to. Teraz oberwać Duresem oczywiście. Byłoby to niezwykle smutne. Okej. Nie, żeby to było jakoś super dobre, ale zdecydowanie jest nam lepiej z tym. Tak, idziemy w tą stronę. Jeszcze jeden. Możemy zagrać Bojuka Boka, bo i tak nie mamy jakiegoś super dobrego playu, żeby mieć Pact Dola w kolejnym, albo po prostu 4 many, bo 4 many to jest istotna ilość many w naszym deku, możemy zagrać. O! Nasz przeciwnik skipnął turę. No proszę. O. Taki prezent dostaliśmy. Dostaliśmy prezent od losu. I chyba będziemy go wykorzystywać po prostu wrzucając Pact Dola. A przeciwnik skipnął turę, jeszcze musiał się wtedy zdiskardować. No. Tak. Wow. Może ten spell mi się przyda. 10 kart ma na ręce. Tak, dokładnie. To jest ten matchup, gdzie czasami mamy tyle kart. Anyways, dobra decyzja z tym mulem, bo zdecydowanie przy tej 5 dało się odzyskać. Fam. Nie mam pojęcia, co tu zrzucić. Chyba spell bombę.
No, to się wydaje chyba taki najmniej ryzykowny discard. Dobra, przeciwnik dograł speli, żeby nie musieć się dalej discardować. Serio? Niestety nie jesteśmy nawet blisko tego, żeby wrzucić tego Torna. Wildfire. Jak pierwotnie zobaczyłem, że ludzie zaczęli kombinować z tym Pactolem, grali w nim monoblacku i grałem Gardensami, to wydawało mi się, że ta karta w tym matchupie jest słaba, bo wyciąga właśnie ten win-con, który jest istotny w tym matchupie, czyli inicjatywę. A Pactol sam z siebie, widzisz, wejdzie w stół, dostanie Galvanic Blastem, tyle zrobił. Możemy go zagrać, zdrainujemy przeciwnika za 1. Ale jak on dostanie jakimś removalem. Oj tak. Ale zdecydowanie woleliśmy go mieć. Ale jest okej, jest okej. Chrysalis. Czy teraz w następnej turze pokusisz się o zagranie familiara i właśnie monarchę, czy rzucanie monarchy w takiej sytuacji jest jednak zbyt ryzykowne? Jest zbyt ryzykowna. To jest dobra karta, ale w tej sytuacji może przegrać nam grę. Bardzo szybko. Tym bardziej, kiedy ma familiara na stole. Mhm. Myślę, że zobaczymy, co dobierzemy, ale największa szansa jest na to, że zagramy po prostu Pact Dola i Fama. Niemniej, Pactol to słaba karta w tym matchupie. Najzwyczajniej w świecie. Zagrywamy go za 4 mana, on dostaje removalem i tyle. Zgainuje jedno życie. Była pokusa, żeby odpalić Insight Wellspringa. Czy tu mapę będziesz też chciał odpalić, na przykład na Tak, myślę, że właśnie to zrobię, że odpalimy mapę na terrora. Fam jest zawsze dobrą kartą. I dalej zagramy po prostu Swampa. Będziemy czekać, co zrobi przeciwnik. Mam przeogromną nadzieję, że ta ostatnia gra będzie szybka. Trafiłem kolejny taki matchup. Idziemy siedzieć do pierwszej. Okay. A tutaj wjeżdża duża hydra, więc znaczy duża, może nie duża. To jest duża hydra. 6 na 5. Nie dobieramy za dobrze, ale dostaniemy dużo życia.
Dużo życia. Przynajmniej dla niego. Nasz przeciwnik napisał cool match. Okej. Nie atakujemy, on ma przecież Richa. Możemy podtrzymać spellbombę i... No właśnie, czy z końcem jego tury będziesz odpalał spellbombę, bo no, szukamy karty jakieś, które by coś nam zrobiły. Seklujemy Blada. Okej, to też... Podtrzymamy spellbombę just in case, ale seklujemy Blada most likely. Trzeba trochę przyspieszyć, bo Clock nie gra na naszą korzyść. Terror dał nam dużo życia w ogóle. Tak, Okej. Wszedł inside, został na czubie. O co się dzieje? Jeszcze kasta. Nie. Whitefire. Okej, musiał trochę pomyśleć, jak się stopować. Dobra. No i poczekaj. Zaczniemy od tego, żeby zrzucić sobie Swampa, bo rozważam wytradowanie się za Chrysalisa. Ale poczekaj, może jesteś w stanie go jakoś jeszcze dojechać? On ma 11 życia, masz 4, to jest 7. O, faktycznie, to jest linia, o której nie pomyślałem. 7, 9 masz w stole, no oczywiście on ma 2 otwartej many. Masz rację. Wpuszczę to po prostu, faktycznie. Mapa to jest jeszcze 1, no właśnie boję się jakiegoś castdowna. Analiza, okej. Tego byśmy nie ten... Okej. Plus 6 życia. 4, 6, 8. Myślę, że to jest moment, w którym rezygnujemy z tego planu. Chcemy koniecznie dobrać. Jakbyś... analiza. Okej. Raz, 2, 3 artefakty widzę jeszcze. 4 może być damage z mapy. Jakby się policzmy. To 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 8. Na pewno możemy się po prostu wysypać, wrzucić analizę na Fama, zablokować ją Chrysalisa, jeżeli będziemy potrzebować. Bo najgorsze, co może zrobić, to... Najgorsze, co może zrobić, to zapiąć drugą hydrę. Dobra, musimy podejmować decyzję, bo nie ten... I teraz czy atakujemy wszystkim? Chyba zostawię jednego Fama i zablokuję Chrysalisa. Mogłem mapę wrzucić, jeszcze zapomniałem o mapie. Jest okej. Będziemy mieli Campfire'a, Toxin Analizę. Jest dobrze. Zobaczymy oczywiście, czy przeciwnik nam nie posprząta stołu. Też ma trochę remowalu, ma jakieś castdowny, ma przecież galwaniki, choć teraz już galwanik tam terrora nie zdejmie tak łatwo. To wiem. Na Chrysalisa śmiało, nie wrzuca.
Fam nie jest fajny. Czy sprzątnie nam naszego familiara przed kombatem? Trzeba przyznać, że byłoby to niefortunne. Okej. A jednak. A, Ale czekaj, nie, no w sumie. pytanie, czy nie chcemy się tradenąć tu jednak. Zostanie ta hydra. Zobaczymy, co on na to. Dobra, pamiętaj o Campfire'ze jeszcze z Mhm. końcem. Campfire plus kluseczka. Tak. Jest co robić. Okej. On też może posprzątać pakt Dola. Nie, no to. Aha, ale toksyna nie. No, jakby miał toksynę. Ale to sobie więcej sprzątnie, jakby nie patrzeć. O, O, człowieku. A i tak zabiłby ją w odpowiedzi szamanem. Ale pytanie, czy my nie jesteśmy w stanie odpalić go za... Mamy 5, 3, 6. Możemy odpalić szczury za Na dużo. 6. Tylko, że... Czy my go czasem nie zabijamy? Tak. Był za 5, ale za 5 nie odpalisz, chyba czy odpalisz ten. Ale mogę Za pięć wrzucić... odpalasz. Możemy wrzucić fontannę, Tak, i właśnie za szczury i 5 go dobić. odpalasz. Tylko jak ma toksyn analizę, No, to możemy go zmusić do tego, żeby posprzątał boarda w ten okej. sposób. Po jednym odpalasz, czy to nie ma znaczenia? Nie, bo jak nie. puszczę priorytet, to Tak, już będzie tak. dupa. Jeśli posprzątam cały stół, walnę za 5. Muszę zaczekać, bo Czemu? boję się, że walnę za 5 i boję się, że walnę za 5 i on nas dobije, tak? To jest 5, 11. Nie, powinienem to robić od razu, niepotrzebnie dałem priorytet aż tutaj. Yep. YOLO. Teraz ma większą szansę, że coś wyciągnie. Pulse of Murasa. Oj. Rookie mistake. Critical mistake. No trudno, dobrze, no późna pora. Jest okej, Północ. jest okej. Next one, jest 2-1. 2-2. So close. GG. Jakie są close? My jeszcze gramy, panie kolego. No dobra, dajesz. Co wyciągamy? 2 familiary? Czy nie? Chyba ma. Jeez. Okay, ostatni. Dobra. Ta będzie szybka. No cóż, no. Miejmy nadzieję. Gdybyś odpalił te szczury, pewnie by się udało. Koleś wygrali trzecią. No wszystko jest, wiesz, optymalizacja czasowa. Ja zaczynam. Jest dobra ręka, nie jest też tragiczna. Na kogo gramy? Deny 94. Zależy, jest to tak. Poza tym, że oczywiście przegraliśmy tę grę na własne życzenie, jest to tak
ciężki matchup, tak mi się wydaje, na Wildfire'a, że pomimo tego, że przeciwnik skipnął turę, to ta gra była super ciasna. W sensie była do wygrania bardzo ciasnym playem. No powiedzmy, no my zaczęliśmy z 5, on zaczął z 7, skipnął turę, no i było rzeczywiście bardzo blisko. Mhm. Ale nie, dobrze sobie radziłeś. No naprawdę też mi się wydawało, że jednak jego trety są gorsze, są straszniejsze. Ten Backdoor Terror ściągany co i rusz, czy Castdownem, czy Galvanikiem, nie mógł za wiele zrobić. O, czyżbyśmy grali Mirrora? Hurra! To jest dokładnie to, czego chcieliśmy. I to właśnie ostatnia gra najbardziej skillowa będzie. Nie chce mi się w to wierzyć. No dobrze, dobrze. No, może zagra Fama, to nie będziemy F6-ować. Hopefully Torch z side'u zrobi robotę. Tego może się nie spodziewać. Nie wiem, czy ja gdzieś mogę wyszukać danego, czym gra dokładnie. Ostatnie jakieś zapisy z Goldfisha jest, że gra właśnie BG, no. O, Czyli jakieś Gardensy. Ale nie widzę nic. z Dark Ritualem. Crazy. Wydaje mi się, że w takim układzie powinniśmy mieć jako tako, jeśli to są takie Gardensy. Ale zobaczymy. Tak, nie widzimy na razie zielonego. Przyznam, że Goldfish pokazuje deki z 2024 danego. Mhm. O, faktycznie, teraz to widzę. Może gra teraz podobnym spisem właśnie do naszego. Ale tak, skipnął już jednego Landropa, 2. No, zaczyna. Mhm. Okej. Bodżuka Boga zrzucę? Wolę Bodżuka Boga czy Kotycza? Chyba Kotycza pochodzi odtopowane. Kolejne szczury. Mamy mapę. Myślę, że zagram go. Odpalimy mapę i idziemy full pizda. Ja jestem pewien, czy się trochę nie overextendujemy na ten szczury z toksyn analizą. No ale to jeszcze na pewno nie w tej turze. Ale właśnie tak, zdążymy jeszcze trochę dziabnąć. Może być tak, że my pierwsi wrzucimy w takim razie szczury i też będziemy trzymać, żeby nas nie zaskoczył. Żeby I odszczurzyć jego szczury. Dokładnie, na jego szczury są nasze. Chciałem zauważyć, że w sumie ten Van Daily Dispute zrobił jedną dobrą rzecz, no mianowicie wymusił granie wszędzie tym fanatical offeringiem i te mapy się okazują, kurczę, naprawdę jednak robiące robotę często, bo tak tu wcześniej to tych fanatical offeringów naprawdę no nie było. Może gdzieś tam w Gardensach jedną sztukę i tyle. Może ten Goblin Combo grało jakoś, bo to też zawsze kanterek na Goblina, który wraca z Persistem. A teraz no to grają wszyscy, co? Dobre te mapy. Dobierają karty jeszcze dodatkowo, landy, których się szuka. Jak dla mnie dobra rzecz.
Jestem zdziwiony, że tak zagrał. Okej, jak tak zagrał, to czuję, że nie musimy grać tych szczurów. To było bardzo dziwne. Kim jesteś i o co ci chodzi? Za wcześnie, żeby wyciągać się z fontanny, tak jednym. Dokładnie. W porządku. Obserwuję nam bombę. Kopię. Może się wygrzebie z tej sytuacji, ale generalnie to wygląda całkiem nieźle dla nas. Sure, my odpowiemy krakując Wellspringa. Dobierzemy w chuj kart. I familiary, nice. Zwrócimy Gasta. Spicy. To jest Devotion Mono Black. Może być. Takie rzeczy. Ja myślę, że zrzucę teraz szczury. Odpalę je za 2. I spiesząc się. Inaczej się stapować. Tak. Spiesząc się zrobiłem. To jest okej. No to jeden familiar wejdzie. Wejdzie tylko jeden. Jest okej. Może istnieje rzeczywistość, w której to jest nawet lepsze zagranie. Tak, dlaczego? Mniej nam posprząta, nie wiem. No, dokładnie. Nie pokazaliśmy mu karty, dokładnie. Wiem, mamy więcej kart na ręce. I tak mamy litar w kolejnej turze. Tak. Mniej nam posprząta, jak wrzuci szczury i sprzątanie. Okej. I chyba weźmiemy. Chcemy? No. I tak go możemy dobić szczurami. Tak. Tylko teraz trzeba dobrze stopować. Dokładnie. Explores, okej. Okay. On ma jeszcze Lembasa, więc nie wiem, czego dobijemy szczurami. Może się wytapujemy, ja właśnie go zjada. Ale patrz, jest fontanna znowu. 5, 4, -2. No bo ten musi blokować chyba. No nie wiem, co blokuje. Musi blokować. Mamy jeszcze 2 damage'a. No ginie chyba. Nie wiem, co może mieć. Może mieć sam Toxin Analysis i jakoś 2 życia jeszcze dostać, ale kończy na 2 życiach. Dobrze, stapuj teraz. Nie ma nic w czarnym za 1 manę, dające 2 życie, nie? Pierwsza gra. Dobrze, Okay. do przodu. Sideboard plan. Contaminated Grant się śmieje teraz ze mnie. Tak. Bardzo słaba jest ta karta side'owa. Nie no, nie trafiliśmy. Torny jak najbardziej. Jakieś, tutaj tak, Snufouty i Spinning Darkness są martwą kartą, więc to jest na pewno out. Tighting Blade jest nawet dobry tu. Shambling Gust jakieś 2 mogę ściąć. I mamy miejsce na tą 5. Campfire może niekoniecznie. W sumie faktycznie może coś innego. Możemy chcieć Duresa? Co nam można ściągnąć Duresem? Wellspringa? Jakiegoś Insighta, Fontannę. Okej, Crypt Incursion. Czy my to chcemy? Speedbomba robi to samo? Marauder niekoniecznie, tak. No ten Campfire jest
Trochę kusi. Kusi. Jakimś super late game, ale zostawmy to bez niego. Pytanie, czy 3 Nihil Spell bomby chcemy na pewno, czy tylko no to one nie są przeciwko tym fontannom. Może to był bardziej Duress niż Spellbomba. Okay, to jest dobra rączka. Wet za wet. Wet za wet. Myślę, że wrzucimy fontannę. W ten sposób możemy mieć 2 famy w kolejnej turze, jak strzubimy kolejnego. Ach, Sure. nie wrzucę. To co, Shambling Gust? Chyba. Ewentualnie nic. Bargain jeszcze kusi. Ale chyba chyba Shambling ma najmniejsze value, stąd. Czyli jednak trzeba było Swampa. Fam? Fuf. Cute. Teraz już wiemy, żeby na pewno się wymienić. No, dobra karta, też w sumie dobra. Prawda? Do pomyślenia w sideboardzie na następną grę. Albo tak, chcemy się wymienić. Mogę najpierw dobrać. Jest ok, jest ok. Jeżeli nie wrzuci jakimś cudem 2 familiarów, to chyba nie jest źle. Prawda? Jest buczuczka. Buczuczka jest ok. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to wygląda, bo jest szansa, że dobierzemy landa teraz. I co? Musi wrzucić fama, ale pójdziemy po prostu w play z cast downem. Cast down, Torn. Zobaczymy, co on jeszcze dorzuci. Yep. Dobry magicowy gracz. Najpierw przekręcę w prawo. Czyżby miał swojego? Nie, 3. Co to jest? Czy to jest Grim coś tam, ten spell z bargainem? Nie, Fanatical. Aha, takie rzeczy. No jasne. Grim Romance Search też w sumie. Tak. Mhm. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Okej. Aczkolwiek on też może mieć oczywiście swojego monarchę. Niemniej, no my wrzuciliśmy pierwsi, więc mam nadzieję, że będziemy w stanie go. Ma swojego. Ale no jest Kazdan, skubaniec. No i co teraz? Możesz oczywiście wrzucić swojego monarcha, ale coś czuję, że dalej. Nie, to jest słaby play. Tak. Chcemy wyczyścić board i zagrać monarchę na czysto. Czy familiar? Po prostu oddajemy? Tak. Kusi mnie strasznie zagrać
Insighta. Gdybyśmy dobrali landa, to będzie kluczowe, bo on ma 6 landów, my mamy 4. Ale chyba po prostu zaczekamy i liczymy, że nie dobierze drugiego stwora. Okej. Może zagra tego Titan Blade'a? Jeśli go jakoś dobierze. Land. Okej. Jeszcze 2 karty. Oby nie było tam stwora. Mhm. Weźmiemy tą 2. Okej. Zaczekamy na fontannę. Nie musimy się z tym spieszyć. Sure. 5. Aha, czy będzie grał Insighta, czy flipował? A, w ten sposób zagrał. Okej. Fam. Not great, not terrible. Lembasa chyba zrzucimy. Niechętnie, ale chyba tak. Czyli będziesz teraz szedł z fontanny po, nie wiem, Fama i Monarchę na przykład? Chyba tak zrobimy, no. To czuję, że to jest ten play. Fam? Monarcha? Czekaj, nie wiem, czy 2 razy nie kliknę. Nie wiem, czy tak? Familiar. On musi discardować. Hopefully nie ma remowalu. Mamy jeszcze jednego Fama i Monarchę. Mhm. Klasyczka. Co tam ma? Monarch. Monarch aż tak dużo by tu nie zmieniał. Możemy się wytradować. Mamy swojego Monarchę i Fama. Tak. Monarch byłby całkiem ok. Green Bomber. Ok. Też w sumie spoko karta. Mhm. Będzie kabok. Ok. Dobierze na Monarchę. Torch. Myślę, że zagramy tak po prostu. Nie jest to jakoś super safe, ale no jest to lepsze niż nic. No nie, ile jeszcze remowalu mu zostało? Dobrał 10 kart więcej niż my. I dobiera kolejną 5. Nice. No i teraz może na przykład 2 mapy na tego jednego familiara nawet rzucić. Byłoby śmieszne. Mhm. Halls of Hadar. Ciekawe. I jeszcze jeden. Oj, niedobrze. Chyba zrzucimy Torcha, bo jesteśmy bardzo daleko do tego, żeby go zagrywać. I jeszcze szczury. Wow.
Sekujemy to. No ciężko, co by się tu mogło przydać? Zwipowanie boardu by się przydało. Okej. To jeszcze nie prędko. Czy chcę atakować w ogóle? Bo on double blokuje i... Pewnie tak. I co wtedy? No, ale chyba się nawet chce tak wymienić. Bo wrzucimy terrora, więc mamy zawsze większego stwora, żeby się potem swingać. Zaczekamy jeszcze 2 tury i zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Najwyżej poddamy, żeby mieć dość czasu na zagranie tej trzeciej gry. Bo z tej pozycji będzie nam ciężko wygrać. Tak, Nasz przeciwnik... No. W pewnym momencie wyglądało to całkiem dobrze. Mieliśmy właśnie monarchę i nie obroniliśmy, ale przeciwnik, no tak jak sam liczyłeś, dobrał 11 w tym momencie kart więcej od nas. Ciężko. Miał co robić. On nie gra Pack-Dolly. I to, o ile Pack-Dolly to jest dobry meta, tak w tym matchupie wychodzi to, że właśnie w takich tego typu matchupach to jest taka sobie karta. No, jest klocem za 4 mana, coś tam czasem podrejnuje, ale tak to tyle. Okej, on ma Crypt Inkursję. Już jest na tyle pewny, że zaatakował nas spamem, po prostu. Tak, kończy tę rundę z monarchą. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Drugi pak to... No i to jest właśnie to, pak zwyczajnie nie jest dobrą kartą. Tutaj jest FAM. Go zaatakować, wymienić go za Torna. Dobra, myślę, że skupnimy to. Dobra. Chcemy wygrać kolejną, a przegrywamy na zegar. Zatnę jednego Pack-Dolla, bo on nie jest za dobry. Maraudery nie. Inkursja... Może Maraudery właśnie tak. Tak? Tym rymowalem z nami wygrał. Gdybyśmy może te Nihilspell bomby aż tak nam bardzo nie oddały. Gdybyśmy obronili monarchę. Masz rację. Obronili... O, Łukasz jeszcze z nami jest, bicuje. Dobrze. Tak się możemy wrzucić jednego, ale my też nie mamy sami coś tak za bardzo poświęcać. Wrzućmy jednego. Tego Maraudera możemy poświęcić, nie? No tylko to też jest takie mech, co nie? No znaczy, wiesz, możesz zawsze, zagrywasz go, poświęcasz go z Fanatical Offering i jesteś do przodu. Okej. Nie jest to super dobra ręka, nie jest też zła. Mamy draw, mamy fontannę. Wydaje się w porządku. Na przeciwnik albo nie dograł swoich, nie dobrał swoich fontan, albo nim po prostu nie gra. Gra. Się też wyjaśnił. Okej. Bo to jest częsta opcja, że te karty się ścina, bo przeciwnik wrzuca Grave Hate zazwyczaj, ale nie w momencie, kiedy mamy do czynienia z... Szczurki zrzucimy. Nie w momencie, w którym mamy do czynienia z...
on nam to robi. Titan Blade, nice. Możemy rzucić jednego naszego. Mhm. Chyba tyle. Inna opcja to było podtrzymać, mieć offeringa i w następnej wrzucić szczury i odpalić za jeden. Może nawet lepsza opcja. Tak, zrzucił racy. Jest okej, wyszło spoko. To co teraz? No, myślę po prostu, czy gridować bardziej, czy je palimy od razu. A chyba spalę od razu. Czemu się spieszy, żeby je od razu odpalić? Czy co się może... Aha, żeby nie miał many otwartej na poświęcanie swoich tych... Tak będziemy musiał poświęcić bombla albo fontannę. O, dokładnie. Dobra. Powiedzcie mi, że nie ma kolejnego. O, jest bomba. Yep. Lębasik. Mamy jedno w grobie. O, jest bomba. Jest play na kolejną turę, jeśli się nic nie zadzieje. I chyba się nic nie dzieje. I chcesz rzucać monarchem? Myślę, że jednak tego nie zrobimy. Nie. No i co teraz? Kurczę. Zrzucimy go do grobu. Dobra. Odpalenie bomby teraz nie ma sensu. Powiem ci, że ono kusi faktycznie, bo mamy tylko jedną kartę. Ale nie wiem, czy nie wolimy ją trzymać na fontannę, bo on zaraz będzie miał fama. Chyba wolimy trzymać to na value. Okej. Możemy sobie cofnąć fama i racy, albo dobierać karty. I chyba wolę cofnąć fama i racy. Nie. Fama i Torna. Bo trochę się boję, że on zacznie dobierać karty i nam zegzyluje grup. Jakaś bodżuka, jakiś ten, no. Yeah. Ale możesz poczekać teraz do końca tury, nie? No to jakby... To też turę to odpalić, nie? Też prawda. To z kolei takie rzeczy jak jego monarcha, czyżby się zbliżała? Ciężko odzyskać tempo, jeżeli wrzuci teraz monarchę po prostu na stół. To nie jest koniec świata. To pytanie, czy teraz nie lepiej się wkopać? Nie, bo cast-downy jakieś. Oj nie, myślę, że potrzebujemy tego monarchy. Może szczury. Chociaż szczury robią prawie to samo, co fam. Okej. Za mało many, żeby wszystko poodpalać. Dobrze, musiało tak być. Wrzucimy offeringa w lata. O, ale teraz możesz mieć i szczury zaraz. Czy chcę?
chyba chcę... Okay. To nie jest fajne, bo to oznacza, że chyba musimy spalić spellbombę, żeby strasznie nie stracić tempa. A to oznacza, że on będzie sobie mógł cofnąć monarchę z Fama. Generalnie jest beznadziejnie. Wierzę w ciebie, Łukasz, wiesz. Już mi dzisiaj pokazałeś, że potrafisz odwrócić grę. Może to jakoś wyciągniemy, ale not sure. Odpalimy je od razu, bo nie chcemy, żeby zginęło od remowalu, bo to będzie kaplica. Będzie oznaczało, że od razu przegrywamy. Może nasz przeciwnik ma 4 landy na ręce. Może nie ma nic. Żadnego follow-upu. Po prostu wrzucimy Torna na pusty stół. No ma fams. Co możemy się dobrać, żeby to wygrać teraz? Musimy mu zabrać tą monarchę przy tym, albo dobierać dużo kart. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy tylko 5 landów. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nawet jak nasz przeciwnik utknął na 3 landach, ma więcej landów od niego, dobra, 4 karty więcej w tej grze. Długo trzyma monarchę. Nie, no dobra, zostaw monarchę, tak podpowiadał Łukasz. I to jest chyba słuszna koncepcja. Może będzie familiar albo... Może. Offering, dobra karta. No, wrzucamy wszystko, co mamy. Jakie stwory mamy w grobie, żeby ewentualnie jeszcze z Blood Fontanny? Mamy familiara? Mamy Fama. I szczury? A, czekaj, ja sobie to wyrzuciłem. Mamy Fama, szczury i szczury. No tak. Beznadziejka. Jesteśmy totalnie zesteamrollowani przez te 2 Famy w early. Co możemy zrobić teraz? Możemy sobie cofnąć Torna i Fama. Zagrać Fama. I zobaczymy, co będzie miał przeciwnik. Generalnie piłka jest w grze. 7 kart więcej. Ale on też ma teraz fontannę i Torna z Famem, które chyba zaraz będzie sobie wrzucać. No nie robi tego. Okej.
Okej. Vault of Whispers. Trzeba rzucić Fama i Torna. Mhm. I trzymać Bargaina. Może coś dobierzemy. Mamy za mało remowalu tutaj generalnie. Ten Marauder by się przydał. Hmm. Te Green Bobble wydaje się, żeby też tu pasowały całkiem. No dobra, musimy już zrobić. O, Aj. Ninjutsu. Come on. Tylko trzymany miał. Okej. To masz kluskę jeszcze. Nie bierzesz. Możesz map token najpierw odpalać, żeby sobie land ten dobrać. Nie mogę tego na instant speed zrobić. Znaczy, czy nie wstosować. Aha, Czy nie wstosować Lembasa? Wtedy przetestujemy tą kartę z czuba. 5 mony, no. Też to jest pomysł. Tylko nie tylko ma, no. Cytadela. Świetna karta. Dobra. Mapa. Duress. Do grobu. Mapa. Plus. Let's go. Atakujemy. Dobra, dorzuć. Grałeś landa już? Dorzuć Vault of Whispers. Atakujesz go. No tak, on ma tylko co prawda 2 fontanny jeszcze. Przegrywamy to. Niestety. Istnieje seria drawów, która sprawi... O, let's go ninjutsu. 2 słampy, 3 są. Teraz te landy się przydają. Przecież. A co powiesz na play atak, Backdoor Terror i pochodnia? No, chyba go zrobimy. Prawdopodobnie będzie chciał strzampować. Myślę, że przegrywamy tak bardzo, że ten risky play, który ewentualnie może się opłacić, jest ok. Bo jeżeli byś tego nie zagrał, no to on atakuje, czy nie masz czym blokować, też discarduje te karty. Tak. A teraz nawet jak nam to sprzątnie, to nie mamy co discardować. Tu to wrzucimy. Może się wykończył removal naszego przeciwnika i... W tych 5 kartach też tak jakby mieliśmy 3 landy, on ma 5 land. I zapomniał o fontannach.
i coś jeszcze. Okej. My mamy inicjatywę On Monarchy. Dobra. Skraj 2. Dobieramy bombę. Nie. Och, monarcha, jo. Wziąłeś obie to? Easy. Mhm. Dobrze. I teraz alfa. Ja cię sunę, zaraz tylko 3,5 minuty. Dobra, już ci nie zagaduję. Nie tracę twojego czasu. Mówisz jeszcze monarchę, znaczy zapiąć tą. Nie, mam Ewinkar Insight, w którym spalę torcza. A, chcesz spalić torcza? Mhm. Wolę torcza niż landy, bo No. kryptrac możliwe, że będą go dobijać. Dobra, wszystko jasne. Okej, teraz mam kopię. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Ale Nie winię go. nie Myślę, że dziwnie zagrał, sprzątając stół. Czy on spali fontannę po prostu? To jest jego play po 2 famy? Ciekawe. No i nasze racje się niestety nie przydadzą. A może. Może. No. No dobra, to chyba rację sobie zostawiamy. Yep. Styl. Looks good. Dobra, staż. Cornwall Spring. O. Pamiętaj, żebyś tam jednak zostawił sobie na szczura. Oj, Bodżuka bok jeszcze. Mhm. Ale czad. I za 1. I szczury przeżywają. W ogóle co tu się dzieje? Dobra. Teraz szybkie klikanie. Nie atakujemy. Czy nie atakujemy? Atakujemy. Pewnie, on nie ma hejsta. Dobra, teraz. Rozumiem, że jeżeli by czas nam się kończył, możesz na przykład odpalić szczury za tyle, żeby zremisować jeszcze? Będziemy wtedy mieli trzecią grę. Ale to jest trzecia Czwartą. gra, jest 1-1. Czwartą będziemy Czwartą? mieli. Remisu nie będziemy mieli. To będzie wejście do 4. gry, jak oboje zginiemy. Okej, no to nie. Chyba że z toksyn analizą. To wtedy mogę. No, I to realnie jest play. co on będzie jeszcze tutaj wrzucał? Mamy też Lembasa, więc jest szansa, że go zabijamy w kolejnej turze. Dostaniemy 9, dziebniemy go za 2, jeżeli nie wrzuci nic, to dobijemy go szczurami. To masz 6 kart, dużo mamy. No właśnie, on nas tutaj jednak czyści. Sprzątą nam te szczury. Dostał dużo życia, czyli gra na clock. Okej. No ale będziemy mieli katakumby. I No to Cryptic Incursion. Impact Tola. Yield. Lembas. Bierzemy Bargaina. Spalimy typa. Atak. No, come on, czemu tak laguje? No ciężko.
Chyba na czas tutaj widzę. Ale kurde, Dobra. taka gierka. Modo mi już strasznie rżnie. Mogłem je zresetować przed tą 4. grą, bo jego performance spada im dłużej się gra. No czaję. Prawda, mogliśmy to zrobić, no ale już trudno, dociągniemy. Może dobierzemy szczura z top 10, Pactol, Fam, szybko, cokolwiek. Pactol, tak. Każdą, czy nie? Bomba, stół. No, come on. Nie, szybciej, koniec. Nie, chodziło o to, że mi skliknąłem, bo jak chciałem wrzucić te 2 triggery i one mi się zwiesiły, wiesz, i Okej. przez to mi skliknąłem. Nie, ale spoko, jeżeli on przeżyje, a chyba przeżyje, to w następnym turze możemy Lambasa i Spellbombę wrzucić. A, szkoda, bo ma teraz fontannę i z niej weźmie Torna, Fumsy. 34 sekundy. Tu jeszcze plan Łukasza był, żeby nie odbierać monarchy, niech to on się dopiera i przewinie, ale chyba na to było równie mało szans. Cztery ataki, co? Ale on ma tak, 2, ale 3 lębasy ma. Jest 9 życia. Kubanie. Nie byłem w stanie tego inaczej zrobić. W sensie powinienem spalić Spellbombę w odpowiedzi, Tak. nie? Ale Tak. muszę F6-ować. To co, teraz próbujesz go na karty przebiegać? Nie, w 10 sekund nie zdążę. No. Muszę wrzucić Forge'a, Dobra. ale zegar na modo pali za dużo czasu. Nie zdążyłem. Kurde, dobra gra, naprawdę było Dobra. blisko. No, była do wyciągnięcia. Jest. To jest właśnie to w graniu tym deczkiem, że trzeba grać szybko, wcześniej kończyć te gry. Zawsze dodatkowe utrudnienie jednak w Pauper Dojo, wiesz. Ja nie pomagam. Zagadując cię, wiesz. Nie, absolutnie tutaj nie było żadnych takich rzeczy. Mogę grać szybciej, mój przeciwnik grał dobrze. Wygrał, zasłużył na zwycięstwo. No dobra, słuchaj, jakieś krótkie podsumowanie proponuję, bo już pierwsza się zbliża, 4 godzinki, długie gry, no jak tak to zwykle taką kontrolą czarną się odbywa. Moim zdaniem dobre gry, pokazałeś się z dobrej strony jako pilot, to co ten deck potrafi i ta ostatnia gra, gdyby nie czas, była do wyciągnięcia, właśnie mogę w sumie w układzie, żeby cały czas był widać ten deczek. No, a co ty myślisz, jak ty czujesz się po tym całym treningu? Nie chcę się grać w Paupera. Rzuciłem się ostatnio na Premoderna. Zrobię Tak, wam może Premoderna. Polecam Premoderna. Jest dużo mniej game akcji i taki Magic troszkę bardziej jak się go grało właśnie 20 lat temu. Więc ja wtedy nie grałem w Magica, ale
nie polega on właśnie na zagrywaniu tony kart, co jest czymś, co mnie troszkę od Paupera odsunęło, bo teraz wszystkie talie, może nie wszystkie, ale bardzo dużo deków ma po prostu tyle opcji i masz tyle takich mikroplay do zrobienia w każdej turze, że mnie to po prostu męczy. Wolę grać po prostu inne formaty. Nie jest to kwestia tylko Paupera. Współczesne karty tak wyglądają od ostatnich 5 lat, które drukują. Więc premodern fajny. No cześć. I przyznam, że też słyszałem to w naszym community. Dominik, chyba Ludwik też się tak, nie mówię, że przerzucają, ale na pewno grali. No, słyszałem dużo dobrych rzeczy, więc no dobra, ale Pauper, ja cały czas się będę trzymał. Uważam, że całkiem dobrze się gra i jest po tych banach meta całkiem przyjemna, wiele deków do wyboru, wszystkie kolory grywalne. Ja jestem obecnie zadowolony. To na pewno. Wygląda to dobrze. Natomiast co? Wzięliśmy sobie tutaj na warsztat Monoblacka i widać, jakie ten deck ma problemy z tymi control deckami w Mirrorze. Generalnie nie jest tak fajnie, jakby było, gdybyśmy grali samymi Garnetsami. Jednak te zielone opcje są całkiem słuszne, no ale widać, że pakiet z Pactidolem dobrze farmi tą czołówkę mety. Nie? Jak trafiliśmy na Madnessa, to można powiedzieć, że te gry były bardzo na naszą korzyść. I co jeszcze? Torch się sprawdził? Jak myślisz? Wygrałby tą grę. Myślę, że gdybyśmy mieli świeżego klienta, bo tam pod koniec każdy klik zżerał jakieś 5 sekund, nie? Jakbyśmy nie mieli to może by nawet wyciągnął tą grę, bo tam już była niezła dominacja i przeciwnik grał tylko na zegar. No ale cóż, zabrakło nam trochę tego czasu, niemniej wydaje mi się, że i ten sideboard był dość szeroki, dość uniwersalny, jedynie ten Contaminated Ground się nam niespecjalnie przydał, ale deczek jest fajny. Ja w tym momencie mam złożone jedne Gardensy i tak się zastanawiałem, jak je przerobić po tych banach. Może to jest jedna z dróg, którą biorę i w takim razie też właśnie wrzucę Pactol Terrory, wyrzucę zielony i popróbujemy więcej właśnie takim buildem. No, to jest jak generalnie cały ten core dookoła gardensowy to jest zawsze meta call, nie? Jeżeli on dobrze wchodzi w metę, dostaje swoje matchupy, to radzi sobie z nimi w porządku, a jak trafiamy na talię spoza tej doborowej paczki, to już nie jest tak fajnie. Łukasz na koniec ci pisze, że w jego sercu wygrałeś ten trening, więc... Świetnie. Byłoby solidne 3-2 wtedy. To też nie jest najgorszy wynik Pauper Dojo. No cóż, no cały czas czekamy na pierwsze 5-0. Łukasz, bardzo ci dziękuję, że z nami dotrwałeś do końca. Tobie, Łukasz, dziękuję za poprowadzenie tego treningu i bycie moim gościem. Ja jeszcze będę miał dosłownie parę ogłoszeń. Pewnie nikt tego już nie ogląda, ale może na YouTubie sobie ludzie obejrzą, więc słuchaj. Dziękuję ci i życzę dobrej nocy. Ja też dziękuję za zaproszenie i fajnie, że udało się nam w końcu to odpalić. Super. Dzięki. Trzymaj się, do zobaczenia. No i właśnie, parę ogłoszeń na sam koniec, czyli zbliżające się turnieje, jest czerwiec i tak za tydzień jest Pyrkon, może ktoś się wybiera, też na pewno będą turnieje pauperowe i w sobotę i w niedzielę, z tego co mi mówił Roger. W tym samym weekendzie jest turniej w Trójmieście, jest Three City Modern Challenge, ale tam pauper jako jeden z ważniejszych side eventów, więc też chyba warto. W czerwcu mamy jeszcze potem Paprykarz, chyba ostatni weekend czerwca, dalej pierwszy weekend lipca to już jest Paupergedon, potem mamy Mistrzostwa Polski pod koniec sierpnia, więc koniec wakacji, no i we wrześniu oczywiście Common Magic w Katowicach i tutaj też takie małe ogłoszenie, słuchajcie, właśnie na pokład Commona, czyli naszego stowarzyszenia dołączył bardzo mocny zawodnik, a jest to, proszę Państwa, Filip Skórnicki, więc spodziewajcie się, że turniej w Katowicach to będzie totalny banger.
zorganizujemy go właśnie wspólnie, Skóra będzie nam pomagał, więc myślę, że będzie ekstra. Dzisiaj to już wszystko w takim razie, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym Pauper Dojo. Trzymajcie się.